Witajcie wszyscy. E, Mam wielką przyjemność zaprosić na super wykład z Rafaelem. Ewa Górska będzie tłumaczyć, także życzę pięknych wrażeń. Już sama się nie mogę doczekać. Okay, welcome everyone. I'm happy to have invited Rafael. Eva will be translating for us, and I'm looking forward to the seminar. All right, welcome everybody. It's wonderful to be here and to connect with you from the distance. Witam wszystkie osoby. Wspaniale być tutaj z wami i łączyć się na odległość. I'm really looking forward to our time together here and then in person later in the year. Nie mogę się doczekać naszego spotkania tutaj i też na żywo w kolejnych miesiącach. Actually, now that I think about it, it's just a little over a month, so that's exciting. Uświadamiam sobie, że to jest coś około miesiąca i to jest ekscytujące. And so I'm going to be doing just a little bit of an overview of what we're going to be covering in detail in June. Dzisiaj w ramach tego spotkania dokonam takiego przeglądu zagadnień, które będą bardziej szczegółowo omawiane na spotkaniu w czerwcu. And I'm going to share just some of the general ideas of this understanding of trauma, addiction, and the relationship in between from a Gestalt perspective. Czyli omówię parę zagadnień dotyczących traumy, uzależnienia i też pracy w ujęciu relacyjnym, ujęciu Gestalt. And before I keep going, I just realized that I forgot to check something. Are we together for 2 or 3 hours, Carolina? Zanim zacznę, chcę sprawdzić, Karolina, jaki czas mamy dzisiaj. To są 2 godziny czy 3? Mamy 3 godziny. We've planned 3 hours. Perfect. Yes, that's what I was ready for, and that gives me time to expand a little bit more instead of having to restrict. To się nastawiałem i to mi pozwoli trochę się rozwinąć i nie ograniczać się. So, you know, I always like to start by just giving you a little bit of background where some of this came from. Zazwyczaj zaczynam od takiego wstępu, żeby dać Ci takie wyobrażenie, skąd to wszystko pochodzi. Rafael, ja mam tylko jedno pytanie, czy w trakcie możemy zadawać Tobie pytania, czy raczej sobie notować i zostawiać na koniec, jak wolisz? Are you okay if we cut in with questions, or do you want us to leave the questions? Yes, great question. Yes. So, no, please interrupt whenever you have a question. Please just raise your hand or unmute yourself. Zadawajcie pytania, zgłaszajcie się, włączajcie mikrofony. Przerywajcie. My goal is for this to be as interactive as possible and for you to get as much from it versus just hearing me talk for 3 hours. Na mnie zależy mi na tym, żeby to było jak najbardziej interaktywne spotkanie, żebyśmy rozmawiali, aniżeli żebyście słuchali mojego wykładu. And trust me, I can talk non-stop for 3 hours. Doesn't mean it's going to be good for you, but I could do it. Wierzcie mi, ja potrafię mówić ciągiem przez 3 godziny. Jestem w stanie to zrobić, co nie oznacza, że to byłoby dla was dobre. So yes, please, along the way, comments, thoughts, questions, disagreements, anything. Tak, pytania, myśli, komentarze, też jeśli się z czymś nie zgadzacie, proszę w każdej chwili mówcie. So yeah, I sometimes get so excited to jump into it that I forget about the little things, like making sure that you're able to ask questions and how long we're going to be meeting and all those things that are important, but in my excitement I oversee. Tak zazwyczaj ze względu na moje tutaj podekscytowanie zdarza się, że zapominam o tych różnych małych spotkaniach albo ustalenia tych kwestii dotyczących pytań. So the concepts that I'm going to be sharing with you are not necessarily unique. It's things that I have learned through the years. Te koncepcje, o których będę dzisiaj opowiadał, nie są jakieś niekoniecznie są jakieś unikatowe, po prostu to są koncepcje, które poznałem poprzez lata w ramach swojego doświadczenia. What might be a little bit unique is the packaging together of these concepts and ideas, and especially from Gestalt relational perspective. Może to, co byłoby tutaj unikatowe, to sposób ich połączenia tych różnych zagadnień
i spojrzenie na nie z perspektywy relacyjnej, z perspektywy Gestalt. So uh, a lot of it comes from working with clients. Bardzo duża część tych treści pochodzi z pracy z klientami i z klientkami. And I think that this might not be news to anybody that's been doing this, but sometimes there are best teachers. You know, they're the people who were willing to learn from our therapeutic experiences. We could learn so much. I z pewnością dla osób, które pracują w tym zawodzie nie jest to nic nowego, że możemy uczyć się tak dużo z doświadczeń pracy z klientami. I've always seen it that, theory and learning and classes and books can only take you so far, but then that first-hand experience of living it in a relationship is the best learning place. Oczywiście warsztaty, teoria mogą nas doprowadzić do pewnego miejsca, ale dopiero to bezpośrednie, żywe doświadczenie z klientami też nas wiele uczy. And the other big part of my learning, besides the formal one, academic trainings, mentors, I kolejna forma uczenia, poza tą oficjalną teorią, czy studiami i też wiedzą pochodzącą od trenerów, mentorów, it has come from my own personal living experiences and definitely from my own therapy. pochodzi z moich żywych doświadczeń i z mojej własnej terapii. One of my very first mentor when I was first starting said to me, just remember that before you became a therapist, you were human. Jeden z moich pierwszych mentorów powiedział do mnie, że pamiętaj, zanim zostaniesz terapeutą, że jesteś przede wszystkim człowiekiem. So you will always have more years of being human than being a therapist. Czyli zawsze będzie to większa liczba lat, kiedy jesteś człowiekiem, niż kiedy będziesz terapeutą. And through the years of doing this, that's become such a real embodied experience about just how important it is to not forget our humanity and our outside human relationships. I przez lata stało się to takim mocnym doświadczeniem, to, żeby nie zapominać o tej swojej ludzkiej części, o tym, że jesteśmy ludźmi. So, I had the opportunity to work in a lot of different settings through the years. Miałem możliwość pracy w różnego rodzaju kontekstach terapeutycznych, w różnego rodzaju settingach. In a psychiatric hospital, outpatient program, W szpitalu psychiatrycznym, w programach dla pacjentów, a rehab center. w centrach odwykowych. I also worked in employee assistance programs and business coaching. I też pracowałem w obszarze biznes coachingu i też wspierania pracowników, w programach wspierania pracowników. And at the LGBT Center here in San Diego. Też pracowałem w centrum dla osób LGBT tutaj w San Diego. In hospice and thanatology care. W hospicjum. And through all of those experiences, it allowed me to begin to shape an understanding of what I'm going to be sharing with you today about, how trauma impacts individual's life and addiction becomes a way of surviving. I wszystkie te doświadczenia pozwoliły mi uformować znaczy nabrać zrozumienia, w jaki sposób trauma wpływa na życie osób i powoduje, że osoby sięgają po substancje i uzależniają się. So it was very clear that in all those different places where they specialize on certain type of care, To było oczywiste, że w tych różnych miejscach, które specjalizują się w różnego rodzaju opiece, there was a constant that I think is part of our human endeavor, which is how we're impacted by pain. Głównym w centrum tych wszystkich doświadczeń było to, jak my radzimy sobie jako ludzie z bólem. And more importantly, how we're impacted by pain when it's unable to be processed or held by an empathic other.
I jak radzimy sobie z bólem, jak to na nas wpływa to doświadczenie, kiedy tego bólu nie pomieszcza inna empatyczna osoba. which is the essence of trauma. I to stanowi esencję traumy. The other part that I think it's important is what is our role in that relationship. I druga część, która jest tutaj ważna, jest o tym, jaka jest nasza rola w tej relacji. So I'm going to share with you what I believe is the most important thing that I'm going to say in this whole lecture. I mam zamiar podzielić się z Wami to, co według mnie jest najważniejszą częścią tego dzisiejszego wykładu. So I'm going to save you about 2 hours and 45 minutes. If you want to leave now, I'm going to give you the best part now, and that way you don't have to stay for the rest. Chcę oszczędzić Wam tego czasu, tych 2 godzin 45 minut i powiem już teraz, co to będzie, żebyście w razie czego mogli zdecydować o tym, czy chcecie wyjść. I like to be fair when I'm talking, just in case it gets really boring, you got the best part already. A jakoś lubię tutaj uczciwie podchodzić do tematu, na wypadek, gdyby treści okazały się nudne, żebyście mogli zdecydować. So here it is. The most valuable thing that we bring to a therapeutic relationship A więc oto jest sedno, że najbardziej cenną rzeczą, którą wnosimy do relacji terapeutycznej, it's making space for the possibility of healing to emerge. jest zapewnienie przestrzeni dla tego, czy umożliwienie, zapewnienie takiej przestrzeni, w której może pojawić się szansa na uzdrowienie. If you think about it, that is what we do. I jak się nad tym zastanowimy, to właśnie to robimy. And I use the words very carefully, that we make space for the possibility of healing to emerge. I bardzo ostrożnie używam tych słów, że tworzymy przestrzeń dla możliwego uzdrowienia. The most important word in that sentence is possibility. Najważniejszym słowem w tym zdaniu jest możliwość uzdrowienia. Because we don't heal, we don't fix, we don't do magic. Ponieważ my nie leczymy, nie naprawiamy, nie odprawiamy czarów. What we do is that we create a space where that is possible. To, co robimy, to tworzymy przestrzeń dla tego, co jest możliwe. And that is really important and special. I to jest naprawdę ważne i szczególne. And in its own way, it can be a very, magical, amazing experience. To może być w pewnym sensie magiczne doświadczenie. So I want you just to hold on to that as I continue talking, in terms of all that I'm sharing today. It's part of creating a space where the possibility of healing can emerge. Jak będę dzisiaj do Was mówił, to proszę, żebyście mieli to na uwadze i pamiętali o tym, o czym mówię, że to jest to najważniejsze, co robimy, czyli tworzymy przestrzeń dla możliwego uzdrowienia. So before I get going, I always like to start with just sharing a little bit about a client that begins to set the tone of why we do this work. Can you say it again? Sorry. Yes, that before I get going, I always like to start by sharing a little bit about a client that will help us set the tone. Zanim przejdę dalej, to lubię też powiedzieć coś o klientce, tak żeby też nadać ton tym treściom. And I'm going to tell you a little bit about who he is, and then I'm going to share a poem. So in order for his words to make more sense, let me share a little bit about who the writer is. Powiem coś o kliencie, też pokażę wiersz, powiem więcej, kto go napisał. So this is a young man who is 26 now, and I started working with him when he was 17. To jest młody mężczyzna, który obecnie ma 26 lat, a pracuję z nim od kiedy miał lat 17. And
what is a little bit of important parts about his history. I to jedna z ważnych części jego historii życiowej. When he was born, he never grew up with his biological mother. Jak się urodził, to nie dorastał przy swojej matce biologicznej. So after she gave birth, she was never in his life again. Czyli po jego urodzeniu matki przy nim nie było. All that he knew about her is that she was mentally ill and had a drug problem and she was not available. To jedyne, co o niej wiedział, to że ona była chora psychicznie i też uzależniona. To były wszystkie informacje. Była po prostu niedostępna. His biological father was 18 when he was born. W chwili, kiedy on się urodził, to jego ojciec biologiczny miał 18 lat. And they lived in a fairly dangerous part of town, and his father was part of a gang. I mieszkali w dość niebezpiecznej dzielnicy, a jego ojciec był członkiem gangu. But he did make an effort to be with him and raise him, so he was part of his life. Ale ojciec podejmował wysiłki, żeby być przy nim, wychowywać go i być częścią jego życia. And besides him, the only other family member that was available was his great grandmother. I oprócz ojca, jedyną osobą dostępną w życiu tego mężczyzny była jego prababcia. So when he was, everybody else was either incarcerated or had drug problems or was just simply not available. Wszystkie inne osoby były albo w więzieniu, albo miały problemy uzależnieniowe, albo były po prostu poza zasięgiem, były niedostępne. So when he was 4 years old, his father was murdered on a drive-by shooting. Kiedy miał 4 lata, jego ojciec zginął w strzelaninie. And by the time he was 6, his great grandmother had dementia, and it was so severe that she could no longer care for him. A kiedy on miał lat 6, to jego prababcia zapadła na demencję, więc nie mogła już się nim zajmować. So at that age, he ended up going into the foster care system. I w tym wieku trafił do systemu opieki. And until eventually, when he was 8 years old, he was adopted by an amazing, loving woman who was single. I w wieku lat 8 został adoptowany przez cudowną kobietę, która samodzielnie go wychowywała. And she had no children. I nie miała dzieci. So he grew up with her from 8 on, and she provided him with love and support. However, when he was about 17, he started smoking marijuana. Więc odkąd miał 8 lat, to ona zapewniała mu miłość i wsparcie, jednak w wieku lat 17 zaczął palić marihuanę. And had a psychotic break. I miał kryzys psychotyczny. And shortly after that is when I started seeing him. I krótko po tym czasie ja zacząłem z nim pracować. So obviously this young man had a really hard time with trusting and letting people in his life. So it was a long process that I'm not going to go a lot of detail into. To był taki okres, gdzie ten mężczyzna miał duże trudności w zaufaniu innym osobom, wpuszczaniu ich do swojego życia. Nie będę tych wszystkich szczegółów opowiadał. But eventually in this process of working and healing and therapy, he began writing. Ale na końcu tego procesu, tej wspólnej pracy i uzdrowienia, ten mężczyzna zaczął pisać. And he writes mainly poems and raps. Głównie on pisze wiersze i takie teksty rapowe. But he found that through his writing, he was able to express a lot of things that sometimes in just dialogue were hard for him to connect with. I on odkrył, że właśnie poprzez to pisanie jest w stanie wyrazić różne rzeczy, które trudno było wyrazić w dialogu.
He has given me permission to share some of his poems with you. On wyraził zgodę na to, żebym pokazał wam niektóre z jego wierszy. And I normally share some of them every time I speak. Ja zazwyczaj, za każdym razem, kiedy mówię, czy mam wykład, to pokazuję te wiersze. For him, there's a lot of value in him being able to share some of his experiences that could help others. Dla niego wartością jest to, że on może dzielić się niektórymi ze swoich doświadczeń, które mogą pomóc innym osobom. So I'm going to share his poem on the screen so you can see it, and I'm going to read it out loud. Więc wyświetlę jeden z jego wierszy, tak na ekranie, żebyście mogły zobaczyć, a ja go odczytam na głos. Every day I wonder if the demon that slumbers in me will arise. Każdego dnia się zastanawiam, czy ten demon, który we mnie drzemie, się obudzi Filling my head with lies. i wypełni moją głowę kłamstwami. I have vivid thoughts as well as dreams, watching blood flow and hearing screams. Mam bardzo żywe myśli i sny. Patrzę, jak płynie krew i słyszę krzyki. I try to fight this while I ask, why am I like this? Próbuję to zwalczyć. Pytam siebie, dlaczego taki jestem. I'm acting cheerful while I'm truly fearful. In the darkness, there's something's lurking and it's smirking. Zachowuję się jak wesoły chłopak, a tak naprawdę się boję. Coś skrada się w ciemności i złośliwie się uśmiecha. I wonder, is my medication working? I feel page after page of raw emotion. Zastanawiam się, czy leki działają i zapisuję stronę po stronie uczuciami, których doświadczam. Unraveling rage as powerful as a stormy ocean. I go to therapy searching for answers. I hope it's helping me. Bezlitosna wściekłość jest tak silna jak wzburzony ocean. Chodzę na terapię, szukam odpowiedzi. Mam nadzieję, że mi pomaga. My soul is infected as if it has cancer. Is my infection simply a reflection of what I truly am, or another deception? Ale moja dusza jest zarażona, tak jakby miała raka. Czy to jest tylko odbicie, czy taki jestem naprawdę? Czy to jest kolejna ułuda? I need medication just to make it through the night. I'm hoping I'll see another day and be in the light. Potrzebuję leków, żeby przetrwać noc. Mam nadzieję, że doczekam kolejnego dnia i że będzie światło. Głosy powracają. Recurring voices. Thankfully, they are not evil and at times help me make just choices. Całe szczęście one nie są złe i czasami pomagają mi podejmować decyzje. However, even when medicated, at times I almost implode. I take a wrong turn to the wrong road. Jednak czasami nawet po zażyciu leków niemal wybucham do wewnątrz. Dokonuję złych wyborów, skręcam w niewłaściwą stronę. For years when I was dreaming, I was seeing demons. Przez wszystkie lata, kiedy spałem, widziałem demony. I would wake up sweating and screaming, still feeling like something's trying to drag me to hell. Budziłem się spocony i z krzykiem. I cały czas czułem, jakby coś ciągnęło mnie w kierunku piekła. So I self-medicated with weed and liquor. It would work, it would help for a while. Więc pomagałem sobie za pomocą marihuany i alkoholu.
pomagało na jakiś czas. But at the end, I became bitter and sicker. Ale na końcu stałem się skoszkniały i jeszcze bardziej chory. So I think that in his words, we could see the reality of living in this pain and trying to survive. Myślę, że w słowach tego mężczyzny widzimy tę rzeczywistość doświadczenia tego bólu i próby jej przetrwania. And using, in his case, substances as a way to anesthetize the pain. I korzystanie z substancji w tym przypadku ma służyć temu, żeby nie czuć tego bólu. The other part that's really important about his words is that we also see the glimpse of hope in that wanting to get better. I kolejna ważna rzecz ukryta w tych słowach to, że jest jakaś iskierka nadziei i ta chęć tego, żeby było lepiej. And this is really important to be in touch with. I to jest bardzo ważne, żeby pozostawać z tym w kontakcie. Because despite the despair, there's a sense of not being willing to give up and continuing to do the work. I mimo rozpaczy, żeby się nie poddawać i chcieć dalej pracować. Which I think it's important to grab onto when we're working with people in despair. I myślę, że to jest ważne, żeby się tego trzymać, kiedy pracujemy z osobami, które są w rozpaczy. So, and the other thing that's very palpable, and some of you are probably feeling it, is just the pain in his words. I myślę, że kolejny element, który jest wyczuwalny, wiele z Was pewnie czuje to w jego słowach, to jest ten ból. And what we do in a therapeutic space is that we hold pain. I to, co robimy w gabinecie, pracując z klientami, we're hoping. Sorry. Holding pain. Holding, tak. Po prostu pomieszczamy. And To jest. And that's what we do with pain. We don't change it. We don't make it better. We create a space where it could be expressed in a safe way and it could be held and seen by another human. I to samo robimy z bólem, z cierpieniem. Nie zmieniamy go, tylko go obejmujemy, pozwalamy, żeby się wyraził, żeby mógł przez osobę być zobaczony. And one of the things that we forget about pain is that it actually can lead to beautiful things. Jedną z rzeczy, o której zapominamy, to to, że ból i cierpienie może nas doprowadzić do pięknych rzeczy. Because as we make space to allow us to experience pain, we get relief, we get contact that's healing in a healing relationship. I jak pozwolimy temu bólowi zaistnieć i stworzymy dla niego przestrzeń, możemy doznać ulgi i też doświadczyć tego uzdrowienia w relacji. Now, suffering, it's a completely different experience. Natomiast cierpienie to jest zupełnie inne doświadczenie. Suffering can be lonely and overwhelming. Cierpienie może odbywać się w samotności i może być przytłaczające. And I'll talk a little bit more on this further on. Później powiem o tym więcej. But let's talk about addiction for a moment. I'm going to shift gears now to the lecture. Porozmawiajmy chwilę o uzależnieniu. Teraz przez chwilę przekieruję uwagę na ten temat. And as before, please, any questions, anything that comes along, just go ahead and ask. Jak już wspomniałem, jak cokolwiek się pojawi, komentarze, pytania, proszę na bieżąco zadawajcie. So the first thing that I want to clarify is that when I'm using the word addiction, I am not referring exclusively to substance abuse.
Chciałabym tutaj wyjaśnić, że kiedy używam terminu uzależnienie, nie odnoszę się wyłącznie do używania czy nadużywania substancji. That's one of the common things that we do in our field, right? We equate addiction to substance abuse and make them the same, and they're not. To jest to, co najczęściej robimy, kiedy mówimy o uzależnieniu w naszym środowisku. Stawiamy znak równości pomiędzy uzależnieniem a zażywaniem substancji, a to nie jest to samo. So maybe it would be helpful for us to start with just having a definition of what addiction is, what we're talking about. Może to będzie pomocne, jak w pierwszej kolejności zdefiniujemy, czym jest uzależnienie. And then we could figure out what fits into it and what doesn't fit into it. I będziemy mogli się zorientować, co pasuje tutaj do tej definicji, a co nie. So the commonly used definition in the field is the medical model, disease of definition of addiction. Najczęstszą definicją używaną w odniesieniu do uzależnienia jest ta pochodząca z modelu medycznego, która traktuje uzależnienie jako chorobę. And to be clear, the disease model is highly based on substance abuse. I ten model jest, głównie odnosi się do nadużywania substancji. And basically it says something along the lines that, addiction is a chronic, permanent brain disease. I zasadniczo mówi się o tym jako takiej przewlekłej, chronicznej chorobie w mózgu. That affects the person's ability to make choices. Która to choroba upośledza te możliwości decyzyjne u osoby. And therefore people continue to use substances despite negative consequences. I dlatego ludzie nadal przyjmują substancje mimo negatywnych konsekwencji. So for me, there's a couple things with that definition that just don't resonate. Jest tutaj w tej definicji parę rzeczy, które jakoś nie rezonują. I mean, it's much better than the old definition that people with addiction are just bad people that need to be incarcerated or things like that, right? They're just broken. It's much better than that. Ta definicja jest o wiele lepsza od tej dawnej, starszej definicji, która określała osoby uzależnione po prostu jako złych ludzi, których powinno się umieszczać w więzieniach, więc ta jest zdecydowanie lepsza. But to call it a disease that is permanent and untreatable or unfixable is just untrue. Ale nazywanie uzależnienia chorobą, nieuleczalną chorobą, której nie da się leczyć, jest po prostu nieprawdziwe. With that, I'm not saying that abstinence might not be necessary or important. Nie chcę przez to powiedzieć, że abstynencja jest ważna czy konieczna w tym przypadku. But yet it's still nie jest ważna. Sorry. That's okay. But abstaining is not addressing the real issue, the real problem that's behind the addiction. Ale abstynencja jakoś nie odnosi się do tego, co naprawdę stanowi problem w uzależnieniu. So in the search for a more functional definition, the closest thing I found was in Gabor Mate's book. Więc w poszukiwaniu bardziej funkcjonalnej definicji, to co jest najbliższe temu, to była definicja znaleziona w książce Gabora Mate. The book is in the realm of a hungry ghost. Highly recommended. Tytuł tej książki to Spotkania z uzależnieniem. Bardzo polecam ten tytuł. And in it he has this three criteria, I guess we could call it, so we could call something an addiction. W tej książce wyszczególnione są takie trzy jakby rozumienia, czyli sposoby patrzenia na uzależnienia. My relational Gestalt heart doesn't quite feel like it's enough, but it's the closest I have found. Moje relacyjne, gestaltowe serce nie czuje, że to jest już sedno osiągnięte tutaj w tym opisie, ale myślę, że to jest bardzo blisko.
So he says that there are three things that need to be present in order for us to say this fits into the criteria of addiction. On mówi o tym, że muszą występować te trzy elementy, tak aby spełniać kryteria uzależnienia. First, it provides relief or pleasure in the short term. Pierwsze to jest to, że substancja zapewnia ulgę, czy przynosi też przyjemność krótkoterminowo daje przyjemność lub ulgę. So what this means is that for the individual, for the individual, that whatever that might be, behavior, substance, relationship, it's providing a sense of pleasure. I cokolwiek by to było w przypadku danej osoby, czy to byłaby substancja, czy zachowanie, czy relacja, daje osobie przyjemność. For some reason, there's a red line on the slides, and I have no idea where it came from, so ignore that. Tu jest jakaś czerwona kreska na slajdzie, nie wiem, po prostu nie zważajcie na to. So this first part of it is letting us know that, people don't get addicted to things that are not pleasurable. Więc pierwsza rzecz jest taka, że osoby nie uzależniają się od rzeczy, które nie są przyjemne. So in the last 22, 23 years that I've been doing this, I haven't met anybody that does not enjoy their addictive behavior. I przez te ostatnie ponad 20 lat praktyki nie spotkałem żadnej osoby, która nie miałaby przyjemności z nałogu. It might not appear pleasurable to me, but it's pleasurable to them. Może mnie się nie wydawać to jako przyjemne, ale tym osobom tak. The next criteria is that as people continue to engage in this pleasurable activity, they begin to experience negative consequences. Następnym elementem jest to, że jak osoby dalej przyjmują, czy oddają się tym przyjemnym aktywnościom, czy przyjmują substancje, spotykają się z negatywnymi konsekwencjami. And this could be to their physical health, relationships, work performance, etc., etc. I to może dotyczyć ich zdrowia, ich relacji, pracy i tak dalej. And more importantly, it's negative consequences for them. They don't have to be for the rest of the world. It's just in their own life experience. I co ważne, że te negatywne konsekwencje dotyczą ich samych, nie muszą dotyczyć reszty świata. And the final criteria is that despite all these things, there's this inability or unwillingness to stop. I kolejna rzecz jest taka, że mimo tych negatywnych konsekwencji jest brak chęci zaprzestania. So what's important here is that there is an awareness and a clarity that this is not healthy for me, that this is not good for me. Więc jest świadomość co do tego, że to nie jest zdrowe, że to nie jest dla mnie dobre. But despite all of that, I cannot stop. Ale mimo tego wszystkiego nie mogę przestać. So that is telling us something about what is the service that this addictive behavior is having in this individual's life. Więc to mówi nam coś na temat tego, czemu służy to zachowanie, czy ta substancja w życiu danej osoby. And a lot of the times there's no rules in psychotherapy, but a lot of the times the severity of the addiction is letting us know the severity of the pain. Bardzo często tak jest, że w terapii to, jak poważne jest uzależnienie, mówi nam o tym, jak dużego bólu doświadcza osoba. So as we begin to understand addiction, we need to look at it from a developmental perspective. Więc jak zaczynamy nabierać rozumienia co do uzależnienia, musimy też rozumieć to patrzeć na to z perspektywy rozwojowej. So what I mean by this is that addiction doesn't start at the end when life is complicated and the negative consequences are severe.
to, co chcę powiedzieć, to, że uzależnienie nie pojawia się wtedy, kiedy w życiu pojawiają się komplikacje, czy jest sytuacja kryzysowa. Ono pojawia się już dużo wcześniej. So in order for us to understand addiction, we need to look at the continuum in the individual's life. Czyli aby zrozumieć uzależnienie, musimy zrozumieć kontinuum uzależnienia w życiu danej osoby. So the best explanation for it is, and it's commonly used, is the example of how to boil a frog. Takim dobrym przykładem, który to ilustruje, to jest gotowanie żaby. I don't know if any of you have any personal experience in boiling frogs, but I just heard the analogy. I haven't done it myself. Ja nie wiem, czy ktoś z Was ma takie osobiste doświadczenie z gotowaniem żaby, ale po prostu wykorzystuję tę analogię. But basically, the idea is that if the water's boiling and you throw the frog in there, it's going to jump out. Can you say the last part one more time? Yeah. If the water is already boiling and you throw the frog in there, the frog is going to jump out. Is not. Sorry. It's going to jump out. Yeah, Correct. sure. Sorry. That's okay. Chodzi o to, że jak gotujecie wodę, już woda wrze, wrzucicie żabę do środka, to ona wyskoczy. So the way that it's done is that they put the frogs in there when the water's still comfortable and slowly raise the heat. I to jak to się robi, to zazwyczaj wkłada się żabę do wody jeszcze zanim ona zacznie wrzeć, tak żeby to było komfortowe dla niej. I podgrzewa się powoli woda. And the changes are so gradual that by the time the water is boiling, it's too late for the frog to get out. I temperatura wody podnosi się stopniowo, aż do takiego momentu, kiedy jest za późno, żeby żaba mogła z niej wyskoczyć. Now, why we have to be so cruel and boil them when they're still alive, I have no idea, but this is the way it's done. Tak to się robi. Nie wiem, dlaczego musimy tacy być okrutni i w ten sposób to robić, ale tak to się robi. But it's the best analogy for addiction in somebody's life. It doesn't start in the boiling point. No, to jest najlepsza analogia, żeby przedstawić, na czym polega uzależnienie. Że uzależnienie nie zaczyna się w momencie wrzenia. And by the time the water is boiling in somebody's life, it's already too late for them to realize it. Zazwyczaj w tym momencie, kiedy woda się już gotuje, kiedy wrze, to jest za późno, żeby osoba mogła zdać sobie z tego sprawę. So in order for us to understand addiction, we need to look at when it began and what role did it serve. I żeby zrozumieć uzależnienie, musimy zobaczyć, gdzie ono się zaczęło i jaką miało rolę w życiu osoby. And at this point, it's what I called, that it was a functional creative adjustment. I w tamtym momencie było to funkcjonalnym, twórczym przystosowaniem. Because when we look at when it started, it was serving a purpose. It was helping the individual adapt, survive, and anesthetize. I w tamtym momencie to służyło osobie, pomagało jej się przystosować, pomagało jej ukoić, znieczulić ból. It was a way of medicating, of managing. Była to taka forma samoleczenia i radzenia sobie w sytuacji. Because at the end, the goal of every addictive behavior Ponieważ koniec końców rolą każdego zachowania osoby uzależnionej, and this could be sex, work, drugs, obviously, money, falling in love. i niezależnie od tego, jakie to są zachowania, czy to chodzi o seks, czy o pracę, pieniądze, substancje, miłość, Gambling, etc. hazard i tak dalej. It's to change the brain chemistry. Chodzi o zmianę chemii w mózgu. It's to increase or trigger the dopamine production in the brain, Chodzi o zwiększenie produkcji dopaminy w mózgu, which creates a brief moment of pleasure, sorry? which creates a brief moment of pleasure. Pleasure.
A to daje z kolei jakieś krótkie chwile przyjemności. But if you look one more time at the definition of addiction that I mentioned before, there are so many behaviors that could fit into this beyond substances. Jak spojrzymy na tę definicję uzależnienia, którą wcześniej pokazałem, jest tak wiele różnych zachowań, które podpadają pod to, a nie tylko substancje. So to understand addiction, we need to look beyond the behavior and see what purpose it's serving in the individual's life. I żeby zrozumieć uzależnienie, musimy patrzeć dalej niż obserwować zachowanie osoby i musimy sprawdzać, czemu ono służy. So we begin to understand that addiction is not the problem, is the attempt to solve the problem. I wtedy zaczynamy rozumieć, że uzależnienie nie jest problemem, ale jest próbą rozwiązania problemu. It was a way of surviving. To był sposób na przetrwanie. So before we get going, I just want to take a moment here and see if there's any questions, any thoughts about any of this. Zanim przejdę dalej, sprawdzę, czy są jakieś pytania, jakieś przemyślenia. All right. So it means that it's been either really, really clear or really, really confusing. Co oznacza, że to było albo bardzo, bardzo jasne, albo bardzo, bardzo niejasne. And I'll follow my narcissistic tendencies and things that it was so amazingly clear that there's no question. A ja pójdę ze swoją taką tendencją narcystyczną, że to było niesamowicie jasne i będę kontynuować. So Ja mam pytanie. There is a Yeah. question. Please. Trochę nieposkładane, bo było mało czasu, ale czy jeżeli ten mechanizm uzależnienia zaczął się, powiedzmy, bardzo wcześnie, nie? W okresie dorastania i to służyło czemuś, to czy to się nie może zmienić? Czy teraz, powiedzmy, nie może służyć w dorosłości czemuś innemu? So my question is about the mechanism. Once we take it as it started in the early childhood and it had its purpose, it served its purpose. Mm-hmm. Couldn't it change now in the adulthood and serve some other purposes? Yes. Yeah, I think it evolves most definitely as life and challenges and pain continues, that it might be serving other ways of protecting or managing life. Myślę, że tak w toku życia, jak osoba ma różnego rodzaju wyzwania, kryzysy, trudności, to rzeczywiście służy to jako taki sposób na radzenie sobie z tymi wyzwaniami życia. It might even serve the purpose of being able to be relational, you know, or be with people. Even though it's to the way of being, it's not a full way of being. It allows me to be social or active or whatever it might be. Może też pomagać we wchodzeniu w relacje, nawet jeżeli to nie jest taka pełna forma bycia z innymi ludźmi, to jest coś, co umożliwia mi bycie z innymi ludźmi. So looking at where it began, it helps us understand the purpose that it's serving, but it doesn't mean that it's still working in the same way. Więc jak patrzymy, jak to się zaczęło i jaką miało funkcję w dzieciństwie, nie oznacza, że nadal działa to w ten sam sposób. Dobrze, dziękuję. Thank you. You're welcome. Proszę. I was in Poland in 1995. Byłem w Polsce w 1995 roku And dziękuję is the only word I remember, so I understand that. i jedyne słowo, które rozumiem, to jest dziękuję i rozumiem. And a couple other ones that I probably should not say out loud. A i jeszcze kilka innych, których nie powinienem wypowiadać na głos. That's the first thing that we learn when we learn other languages, especially in your 20s, all the inappropriate words. Jak się ma 20 lat, to są pierwsze słowa, których uczymy się w języku obcym, wszystkie te przekleństwa. So as we look into this understanding of,
addiction as a way of adapting, as a way of surviving, as a way of anesthetizing. Więc jak patrzymy na uzależnienie jako na sposób dostosowania się, funkcjonowania i zniesienia bólu, I think there's something that happens that might be subtle, but really important to highlight. myślę, że też to dzieje się coś takiego, co jest bardzo subtelne, ale warto na to zwrócić uwagę. It creates a different relational space between me and the client. To tworzy taką inną przestrzeń relacyjną pomiędzy mną a klientką. So instead of seeing this addiction as a bad behavior that you're supposed to stop, Więc zamiast patrzeć na uzależnienie jako na złe zachowanie, którego należy zaprzestać, and we see it as a valuable creative adjustment that allowed you to survive, a patrzymy na to jako na cenne, twórcze przystosowanie, które pomogło osobie przetrwać. it changes how I relate to the client. To zmienia sposób, w jaki ja wchodzę w relację z klientką. Because I'm not seeing you as this bad person who is doing horrible things, and you just are unwilling to stop. Nie widzę osoby jako złej, która robi te wszystkie straszne rzeczy i nie chce przestać robić tego, co robi. You lie, you're self-centered, you don't care about others, you only care about your own stuff. Może osoba, czy nie myślę o tym, że osoba kłamie, że jest egoistyczna i nie dba o innych. You're someone who is hurting and in a way of surviving found this way of anesthetizing that has become severely destructive. Widzę Ciebie jako osobę, która cierpi i znalazła taki sposób, żeby się znieczulić, żeby nie czuć tego bólu, aż do takiego stopnia, że stało się to uzależnieniem. I don't know about you, but for me, I can work with that. Nie wiem jak Wy, jakie to jest dla Was, ale ja mogę z tym pracować. I'll rather work with someone who is hurting and found a way of surviving that's dysfunctional. Say it again, please. Sorry. I will rather work with someone who found a way of surviving that has become dysfunctional. Raczej pracuję z osobą, czy tak ją widzę, jako taką, która znalazła swój sposób na przetrwanie, a nie widzę tej osoby jako osoby dysfunkcyjnej. Instead of a lying, deceitful, manipulating, self-centered person. Zamiast widzieć tę osobę jako osobę, która kłamie, oszukuje i jest egoistyczna. That shifts the relational space, To zmienia tę przestrzeń relacyjną. which is really important. To jest naprawdę ważne. So as we begin to look at this wider sense of what purpose is addiction serving in this individual's life, Zanim dalej przyjrzymy się temu, jakim celom służy uzależnienie w życiu danej osoby, we begin to look at what it's the pain or discomfort that's behind that. patrzymy, skąd pochodzi ten ból i dyskomfort w życiu danej osoby. And we use this term trauma to understand it. I żeby to zrozumieć, używamy terminu trauma. But it's really important for me before we get going to get a rare sense of when I'm using the word trauma, what I'm talking about. I też ważne jest dla mnie, że zanim dalej będziemy o tym rozmawiać, co mam na myśli używając terminu trauma. Because we often think about trauma in the major catastrophic events in somebody's life. Najczęściej o traumach, mówiąc o traumach, mamy na myśli duże wydarzenia katastroficzne w życiu osoby. And just of course that's trauma, but there's more to it. Oczywiście to jest trauma, ale tutaj jest jeszcze coś do dodania. So I'll explain this in the best way that I can. Wyjaśnię to najlepiej, jak potrafię. So if you imagine that this is a soda can.
Jak sobie wyobrazimy, że to jest puszka napoju, and I take a Dlatego. big rock and I throw it against the can and it strikes it. i ja wezmę kamień i uderzę tę puszkę, tak żeby ona się zatrzęsła, The can is going to be reshaped. puszka się zniekształci. It's not going to be the same can that it was before. To już nie będzie ta sama puszka. So it's going to have a big dent in it. Może mieć takie duże wgięcie. So sometimes trauma can be experienced in this way. Więc czasami trauma może być doświadczana w ten sposób. Assault, abuse, wars, tragic events. Napaść, nadużycie, wojna, tragiczne wydarzenia. And the thing that is true about this type of experience is that it's fairly easy to find the relationship between the rock and the dent. You could clearly see that they're related. I to, co jest typowe w tego typu doświadczeniach, jest to, że bardzo trudno znaleźć związek pomiędzy tym kamieniem a tą puszką. Nie widać tego powiązania. So despite the amount of pain, there's a sense that I could understand how these two are connected. Więc oprócz niezmierzonej ilości bólu, też jest tutaj możliwe zrozumienie tego, że te dwa elementy są połączone. Now, if I take the same can and hit it constantly with little pebbles, just little rocks, hit it constantly, A jak to dla przykładu wezmę tę puszkę i będę w nią uderzał małym kamieniem. eventually this can is going to be reshaped. W efekcie tego na końcu ta puszka też zmieni swój kształt. What's impossible is finding which little pebble did what dent. Trudno jest znaleźć wtedy, który z kamieni spowodował które wgięcie. We need to look at the pile of them to understand. Musimy zobaczyć kubkę tych kamieni, żeby zrozumieć. But it has been reshaped as well. Ale puszka też zmieniła swój kształt. So trauma is how we're impacted by painful situations that reshape the way I see myself in the world. Więc trauma jest o tym, jak te bolesne wydarzenia wpłynęły na mnie i też zmieniły mój sposób widzenia siebie w świecie. And those little rocks are relational patterns and themes, they're ways of growing up that an absent parent or high expectations. Więc te wszystkie małe kamienie, czyli te nasze wzorce relacyjne, czy nieobecny rodzic, czy wysokie wymagania, that give a sense of who I am and who I am in the world. dają mi to poczucie tego, kim jestem w świecie. So trauma is the imprint of unprocessed pain. Więc trauma jest po prostu śladem tego nieprzetworzonego bólu. Because one of the most destructive things about these painful experiences is that they remain unspoken. Jedną z najbardziej destrukcyjnych części tego bolesnego doświadczenia jest to, że pozostaje ono niewypowiedziane. And a lot of times those pebbles are much more disruptive than the big rocks. Bardzo często te małe kamyki są bardziej destrukcyjne, niszczące niż te duże. Whenever I'm working with a client and they share an experience of sexual abuse during childhood, Za każdym razem, kiedy pracuję z klientem, klientką, osobami, które doświadczyły nadużycia seksualnego w dzieciństwie, I always ask, who did you tell? zawsze pytam, komu powiedziałeś, powiedziałaś. And most of the time, the answer is no one. I najczęściej odpowiedź jest nikomu. And that is the trauma. I to jest trauma. Not that the horrible thing that happened is not painful, but that there was no safe person to go to with my pain. I to nie oznacza, że to bolesne, to okropne doświadczenie nie jest bolesne, ale to, że nie było tego doświadczenia relacyjnego. We cannot avoid pain.
Can you say it again? We cannot avoid experiencing pain. Nie możemy uniknąć cierpienia, doświadczenia cierpienia. It's part of being alive. To jest część życia. And it's part of, sometimes pain leads us to great healing and human experiences. Czasami ból nas prowadzi do uzdrowienia i do wspaniałych doświadczeń, But we don't heal in isolation. ale nie dokonuje się to uzdrowienie w izolacji. Martin Buber, who we take that beautiful concept of I-thou relationship in Gestalt therapy, Martin Buber, od kogo pochodzi ten wspaniały ta koncepcja ja-ty, z której korzystamy w terapii Gestalt, said that healing only happens in a relational space. powiedział, że uzdrowienie zachodzi tylko w przestrzeni relacyjnej. So we need to share ourselves with another, with a safe other for healing to happen. Więc musimy się dzielić sobą, swoimi doświadczeniami z inną osobą, z inną bezpieczną osobą. So ultimately, the most devastating consequence of trauma is that it gets in the way of our ability to be in contact with others. Więc najpoważniejszym skutkiem zdarzenia traumatycznego jest to, że tracimy zdolność do bycia w kontakcie z innymi osobami. This quote by Stephen Porges, who is the creator of the polyvagal theory, Tu mamy cytat Stephena Porgesa, który jest twórcą teorii poliwagalnej. I think that it fits better than anything I have found so far. The trauma is a chronic disruption of connectiveness. Myślę, że ten cytat pasuje najbardziej ze wszystkich, które wcześniej znalazłem. Trauma jest chronicznym zerwaniem And połączenia. when I read this as a Gestalt therapist, it just resonated because that's what happens. It disrupts our ability to connect with others. Our ability for contact is disrupted. Jak przeczytałem ten cytat jako terapeuta Gestalt, to zarezonował ten cytat we mnie, bo o to właśnie chodzi, o to zerwanie, o to zakłóconą zdolność do wchodzenia w relacje. So the polyvagal theory, if you haven't heard of it, is worth looking into. And in the training, we'll go a little bit into it because it really helps us understand trauma and how it works in the brain. Częścią tego warsztatu czerwcowego będzie to, że też zajmiemy się częściowo tą teorią poliwagalną, bo ona mówi o tym, co się dzieje w traumie, podczas traumy w mózgu. Fortunately, we don't have time to get into it here because it will take too much time. Niestety dzisiaj się tym nie zajmiemy, bo to zajęłoby zbyt dużo czasu. And with that, I'm not trying to make a commercial for the in-person training. I'm just letting you know that it's worth looking into. Tym samym nie próbuję reklamować tutaj udziału w warsztacie, po prostu dzielę się tym, bo to jest teoria, do której warto zajrzeć. When I am making a commercial for the training, I'll let you know that I'm making a commercial. Jak będę reklamował warsztat, to o tym Was poinformuję. Mnie się w tym momencie pojawia takie pytanie, czyli nie wiem, czy ja to dobrze rozumiem, że z tego, co ty mówisz, to jakby powodem uzależnienia i jakby na jednym biegunie jest jakieś potworne osamotnienie w bólu, a przeciwieństwem tego uzależnienia, czy wyjściem z niego jest więź? So do I understand it correctly, according to what you've said, that the reason for addiction would be on the one pole, this terrible pain caused by traumatic events, and on the other pole there would be a bond. Am I right? There'll be what? The bond with another person. Yes, in general terms, yes. I'm always careful to not say this is true all the time, but often it is. Tak, ogólnie rzecz biorąc, tak bym to ujął. Nie chcę powiedzieć, że to zawsze tak jest, ale bardzo często tak to jest. And I'm going to talk in a little bit more about that, but you're on the right track.
Będę o tym więcej mówiła, ale tak, twoje pytanie jest tutaj w tym kierunku. Zasadne. So when we, as we begin to understand trauma in this way, Jak zaczynamy rozumieć traumę w ten sposób, so it's important to realize, right, that when we're talking about trauma, it's not about what happened. It's not about the events. It's about what ważne, happens inside. ważne jest, żeby rozumieć, że w traumie nie chodzi o to, co się wydarzyło, ale co się wydarzyło wewnątrz osoby. Because in a very real way, the events end. Ponieważ, no realnie rzecz biorąc, zdarzenie się zakończyło, But the aftermath, the impact that it has is what we carry with us. ale wpływ tego wydarzenia to jest coś, co ma dalej swoją kontynuację, co osoby noszą w sobie. So it's so much about how it's impact the individual, about that reshaping. The events help us understand, but that's not where the healing is. Więc to chodzi o te doświadczenia i wpływ, jaki miały one na osobę, jak zmieniły kształt, odwołując się do tej metafory. I nie chodzi o samo zdarzenie. Zdarzenie nam tylko pozwala rozumieć, co się wydarzyło. Ale So to nie w nim tkwi uzdrowienie. and as a way of maybe helping us understand this a little bit more, I'm going to share a case example with you. Może, żeby lepiej to zobrazować, podzielę się z wami opisem przypadku. Actually, I take that back. I'm going to share one more thing and then I'll share the case example because I think it will cover this too. W pierwszej chwili muszę jednak zapytać o coś, a później podzielę się. So just one more thing in terms of the understanding of trauma is the way that it impacts us as adults. It's in 4 different ways that we can see in the other. To zdarzenie traumatyczne wpływa na nas na 4 różne sposoby, które możemy zobaczyć, są widoczne u osoby dorosłej. First is that there's a loss in response flexibility. Pierwsza z nich to jest taka utracona zdolność czy elastyczność w reagowaniu. So what happens with trauma is that it begins to have an impact on my ability to relate to the field. To, co się dzieje, to trauma ma wpływ na moją zdolność do wchodzenia w relacje ze środowiskiem. You know, this very natural, we talk about in Gestalt about figure and ground, and that depending on the need, the figure emerges, and it's this dynamic relationship. I odwołując się do naszych pojęć gestaltowskich, mamy figurę i tło, pojawia się potrzeba i wyłania się potrzeba. And I'm able to adapt to the changing experiences. I mamy tę dynamikę pomiędzy figurą a tłem i zdolność do przystosowywania się do tych zmian. So what actually happens in trauma is that the field becomes very, very narrow. A to, co się dzieje w przypadku zdarzenia traumatycznego, to, że to pole się znacznie zawęża. And the more complex developmental trauma there is, the more that it impacts my sense of the world. I im bardziej osoba doświadczyła złożonej traumy rozwojowej, tym bardziej wpływa to na jej funkcjonowanie w świecie. So another way of looking at this is what is safe and what is not. It's very small. My ability of what is safe and what I can tolerate, it's very narrow. Czyli inny sposób, żeby to zobaczyć, co jest bezpieczne, co nie jest bezpieczne, czyli So often we ta see that. przestrzeń, Sorry. ta przestrzeń tego, co mogę znosić, wytrzymać, jest bardzo zawężona. So often we see that people's worlds become very small and very narrow, right? The things they do, the people they see, the experiences they're willing to have. Bardzo często obserwujemy to u osób, że ich światy się bardzo skurczyły, że mają bardzo mało doświadczeń, bardzo mało wchodzą w kontakt ze światem. There's also a fundamental disconnect from the self.
też występuje takie fundamentalne odłączenie się od celu. So I cannot fully see myself or who I am or be in my body. Więc nie widzę siebie w całości, nie widzę siebie, tylko kim jestem w swoim ciele. There's actually one of the most threatening things that we could do is to invite people with severe trauma to be in their body. Jedną z najbardziej zagrażających rzeczy, którą możemy zaproponować osobie, to zaprosić ich do bycia we własnym ciele. This can be tremendously destabilizing because in the body is where we hold the pain. To może być niezmiernie destabilizujące dla osoby, bo to w ciele właśnie jest umieszczony ten ból. So a way of surviving is to not be connected. Więc jednym sposobem na przetrwanie jest niebycie podłączonym do swojego ciała. So there's a loss of a sense of self. Więc jest utrata poczucia self. It also shapes how I see the world. And as I talked about before, the sense of what is safe and what is not. To też wpływa na to, jak widzę świat, już wspomniałem o tym, czyli na to, co jest bezpieczne, a co nie jest. You probably have had clients where they're describing a situation or an event and it feels so different than what it actually happened. Prawdopodobnie spotykacie się z klientami w gabinetach, którzy opisują doświadczenie czy sytuację traumatyczną, która jest znacznie różna od tego, co naprawdę się stało. There was an interesting study that was done with people who had complex developmental trauma. Było ciekawe badanie przeprowadzone dotyczące osób, które doświadczyły złożonej traumy rozwojowej. And a group that control group that had not reported severe trauma. I grupa kontrolna, która nie doświadczyła ciężkiej traumy. So they showed them a series of pictures of faces. Pokazano osobom szereg zdjęć twarzy. And people with severe trauma would see a resting face as a sad face. Resting Mhm. face. Mhm. I osoby, które doświadczyły ciężkiej traumy, widząc taką zrelaksowaną twarz, widziały smutną twarz. And a sad face as an angry face. A smutną twarz jako zezłoszczoną. And in difference that the people who did not report developmental trauma would see the emotions as they were. I dla porównania osoby, które nie doświadczyły ciężkiej traumy, odczytywały emocje zgodnie z tym, co te twarze pokazywały. The other thing that we know is that people with severe trauma tend to have an overactive right hemisphere. Wiemy też o osobach, które doświadczyły traumy, że ich prawa półkula jest nadaktywna. So they see the world from more of an emotional place. Więc postrzegają świat bardziej z tej emocjonalnej strony. Finally, they tend to have larger, more active amygdalas. Mają też powiększone ciała migdałowate. And the amygdala, of course, is in charge of turning on the alarm system of the brain. To jest organ, który jest odpowiedzialny za takim systemem alarmowym na wypadek zagrożenia. So those are just some examples of how our brain is shifted by trauma. To oczywiście kilka przykładów, jak nasz mózg zmienia się pod wpływem traumy. And it will affect what I see in the world, what is threatening, what is safe, what is not. I też będzie wpływać na to, jak postrzegam świat, co jest bezpieczne, co jest zagrażające i tak dalej. Finally, and this is what I think is the most impactful consequence. I na koniec myślę, że to jest taka najmocniejsza konsekwencja zdarzenia traumatycznego. It's that it makes it impossible for me to be in the present moment. To jest to, że nie jest możliwe dla osoby być tu i teraz w danej chwili. What this means is that I don't see the world as the world is. To oznacza, że nie widzę świata takiego, jakim jest. I don't see myself as I am. Nie widzę siebie
takim, jakim jestem, taką. I see it through the lens of the hurt child or the angry adolescent or whatever it might be. Postrzegam świat poprzez soczewkę tego, jak byłam dzieckiem, albo jak byłam rozzłoszczonym nastolatkiem czy nastolatką. So, and a lot of the times I don't see myself as an adult. I bardzo często nie postrzegam siebie jako osoby dorosłej. So for example, this is something that I experience often. No, to jest na przykład to, czego ja często doświadczam. Whenever I go anywhere where there's a large group of strangers, Jak bywam w miejscach, w których jest duża grupa nieznanych osób. this is especially true when I go to conferences, and there's a lot of people in the conferences. Szczególnie to dotyczy sytuacji takich jak konferencje. Wiadomo, że na konferencjach jest dużo ludzi. I immediately feel like I'm a child and every other person's an adult except for me. Od razu czuję, jakbym był dzieckiem, a wszystkie osoby wokół mnie były dorosłe. And my heart starts beating faster and I feel really overwhelmed and I just feel like I want to run away. Mam pieszone serca, czuję się przytłoczony i mam ochotę uciekać. And you don't know me in person, but I'm a fairly tall guy. I'm a meter and 88. Nie znacie mnie osobiście, ale jestem dość wysokim mężczyzną, mam 1,88 m wzrostu. But in that moment, I feel everybody's bigger than me. Ale w takich momentach czuję, jakby wszystkie pozostałe osoby były wyższe, większe ode mnie. And this is related to, early elementary school experiences of being bullied by older kids and feeling really helpless. I to jest związane z moimi szkolnymi doświadczeniami, w których czułem się bezradny, kiedy byłem dręczony przez innych kolegów. So normally, I mean, I've been in therapy for a long time and have some self-awareness, so I talk myself through it, and then I make a decision: do I find a friendly person to talk to, or do I just leave? Oczywiście byłem w terapii, mam jakąś świadomość własną i mogę w takiej sytuacji podjąć decyzję, czy znajdę przyjazną osobę, z którą mogę porozmawiać, czy decyduję się opuścić miejsce, wydarzenie. And sometimes I just choose to leave. I czasami decyduję się wyjść. So in terms of that impact, it doesn't have to be catastrophic all the time. It's just to be aware of, I have a choice here as I begin to notice how it's impacting me. Więc jeśli chodzi o wpływ, nie zawsze to musi być taki katastroficzny, ogromny wpływ, ale ważne jest mieć świadomość i dokonać wyboru, czy chcę zostać, czy chcę wyjść. So before I go into the example, I want to just see if there's any questions at this point, any thoughts, anything that's come up for any of you. Zanim przejdę do przykładu, to chcę sprawdzić, czy są jakieś komentarze, jakieś przemyślenia od Was. All right. Okay, if anything comes up, just ask away. Jeśli cokolwiek się pojawi, to proszę, włączajcie się. So I'm going to give you an example of a client that hopefully paints a little bit of a better picture on this. Przedstawię na podstawie historii osoby, z którą pracowałem, żeby to lepiej zobrazować. And then we're going to be almost at the halfway point, so we could take a 5-minute break so we could move around, get some water, whatever we need. A potem będzie przerwa, bo akurat jesteśmy mniej więcej w połowie spotkania, więc będzie okazja 5 minut, żeby jakoś chwilę się odświeżyć, pić wodę. I was not expecting you to sit in place for 3 hours, so we'll have a break. Jakoś tak, nie oczekujcie, że 3 godziny będziemy bez ruchu siedzieć, będzie przerwa. So this is someone that I started working with recently. To jest osoba, z którą zacząłem pracę niedawno. Of course, I'm making a few changes to respect their privacy, but I'm giving you the general sense of them.
Oczywiście tak ogólnie zarysuję sytuację, parę szczegółów zmienię, tak aby zachować prywatność osoby. So it's this a young man who came to see me after doing a residential program for substance and gambling problems. To jest mężczyzna, który się zgłosił do mnie po odbyciu programu w zakresie uzależnień od substancji i hazardu. And he grew up in a very financially privileged environment. Wyrastał w zamożnej rodzinie. And what he says is that when he got to university, he was not able to function. I powiedział, że jak rozpoczął studia, nie był w stanie funkcjonować. He couldn't do the basic things like waking up on time and planning his day and planning his meals. Nie potrafił robić podstawowych rzeczy, wstawać na czas, przygotowywać posiłków, planować. And he had at this point some awareness that he grew up so sheltered and protected and with a mom that did everything for him that he never learned how to take care of himself. I on ma świadomość co do tego, że wychował się w takich warunkach, gdzie był chroniony i jego mama wykonywała za niego większość czynności. So when he was on his own, he had no idea how to do anything, basically. Więc nagle, jak znalazł się sam, nie miał pojęcia, jak się za cokolwiek zabrać. The other challenge that he talks about is that he's never been able to have a romantic relationship that works. Kolejna trudność, jaką on zgłasza, że nigdy nie udało mu się nawiązać relacji romantycznej, taka, która by się udała. So when he was teenager, he began to get really into sports. Więc jak był nastolatkiem, się zaangażował w aktywności sportowe. And he was a good athlete, good enough, so he really enjoyed it. I on był dobrym sportowcem, na tyle dobrym, żeby cieszyć się tym. And up until then, he had been a really shy boy, hadn't had a lot of friends, had a really hard time being social. A wcześniej był nieśmiałym chłopcem i miał trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych. But he found that sports gave him foreign to have friendships and they could talk about sports all day. I on odkrył, że sport daje mu możliwość nawiązywania znajomości, może rozmawiać o sporcie z kolegami całymi dniami. So, and this was a passion of him. So it became the way that he related with people, playing sports, talking about sports, betting on sports. I to się stało jego pasją i też sposobem na bycie z ludźmi, na rozmowy, czyli i uprawianie sportu, i rozmowy. The last one betting. I też stawianie zakładów sportowych. So, and he was also really good at figuring out, the betting stuff, who's going to win, who's not. So all his friends would come to him and ask him for advice. I on też był dobry, jeśli chodzi o przewidywanie, która drużyna wygra, która nie, i też koledzy się zgłaszali do niego po radę w tej sprawie. And they started putting money together and making bigger bets, and it started to take its own form. I zaczęli wkładać w to coraz większe pieniądze, aż to zaczęło przybierać na sile. So, and of course, there were ups and downs. They would lose sometimes, but they were all having fun. Oczywiście były górki, dołki, raz wygrywali, raz przegrywali, ale wszyscy się dobrze bawili. And then as he went to university and lost all his friends, realized he didn't know how to function. I jak poszedł na studia i też stracił kontakt ze swoimi kolegami, też odkrył, że nie potrafi funkcjonować. And found himself alone again. I znów znalazł się w sytuacji, w której był sam. He then began to go into drinking and smoking marijuana as a way of passing the time. Zaczął palić marihuanę i pić, i to był taki sposób na spędzanie czasu. But the biggest thing was that he started betting and going alone and just using, gambling as a way of entertaining himself. Ale największą rzeczą było to, że popadł w hazard i to był taki sposób radzenia sobie z tą samotnością.
And as this progressed, he stopped going to class, he stopped doing the schoolwork, he stopped socializing. Jednocześnie przestał chodzić na zajęcia, przestał się spotykać z ludźmi And started acquiring tremendous debt in gambling, you know, and asking and borrowing and using credit cards. i też coraz bardziej popadał w długi, jeśli chodzi o hazard, też się zapożyczał. And once the semester ended and his parents realized that he was kicked out of school, had all this money that he owed, they were very angry. I jak rodzice też odkryli pod koniec semestru, że został wydalony z szkoły i też wydał wszystkie pieniądze, bardzo się złościli So they sent him to treatment. i wysłali go na leczenie. 30 days later, he came back, went back to school, and basically did it again. Po 30 dniach wrócił do szkoły, no i w zasadzie zaczął robić to od nowa. So now the parents sent him to a longer treatment for 90 days and eventually a long-term residential program. I tym razem rodzice wysłali go na dłuższy pobyt, program trwający 90 dni. And what's interesting about this is that his presenting problem when we met To, co jest ciekawe, jak on przedstawił swój problem, jak się spotkaliśmy, was that he was having problems with his girlfriend. powiedział, że ma kłopoty z dziewczyną. And the problems were that whenever they would get into an argument, he would always feel really guilty and end up apologizing. Opowiadał o tym, że za każdym razem, jak się pokłócą, to miał poczucie winy i przepraszał. Especially when he was upset about something that she did or something that he needed and she was not willing to listen to his needs, he would feel tremendously guilty and then end up apologizing for being upset. I szczególnie kiedy on miał jakieś potrzeby, których jego dziewczyna nie zaspokajała, czuł się winny i przepraszał ją. And his concern is that he's never been able to speak his mind in relationships because he's afraid of losing the other person. I jego takim kłopotem, jaki zgłaszał, to było to, że nie potrafi mówić o sobie, ponieważ z obawy, że straci tę osobę, drugą osobę. And he doesn't understand why he has those challenges. I on nie rozumie, skąd te trudności. So as he starts describing the situation and I ask him a few more questions, he shares with me that in the only other space where he's felt similar was with his younger brother. I jak dalej mi opowiadał swoją historię, zadałem mu kilka pytań. Też wspomniał sytuacje, które miały miejsce z jego młodszym bratem. And the story there is that he used to basically bully his younger brother, you know, and they would get into arguments and he would hit him and things like that because he was bigger. Historia była taka, że zasadniczo to dręczył swojego młodszego brata, bił go z tego prostego powodu, że był większy. So obviously the parents would be upset and he would get in trouble. We're talking about children, you know, 6, 7, 8, 9, 10. Oczywiście wtedy rodzice się złościli. Mówimy tutaj o dzieciach w wieku od 7 do 10 lat. And then as it happens often with little brothers, he realized that the only power he had was that he could get the older brother in trouble because no matter what happened, they would always blame the older brother. I to tak często się dzieje w rodzeństwie. Say it again, please. Yeah. So the younger brother realized that the only power he had is that no matter what, what happened, he could always blame his older brother and he would get in trouble because the parents always believed the little brother. I oczywiście tak się często dzieje w rodzeństwie. Ten młodszy brat uświadomił sobie, że cokolwiek by się nie wydarzyło, to obwiniany będzie zawsze ten starszy brat, bo to on zawsze sprawiał. So what he learned through all these experiences about himself I to, czego nauczył się w ramach tych wszystkich doświadczeń, czego dowiedział się o sobie, one was that you're supposed to be successful in order to be accepted in this family.
Jedno to, że musisz osiągać sukcesy, żeby być uznanym, przyjętym w tej rodzinie. 2, mom takes care of everything because you're not capable. Druga lekcja to jest taka, że mama się wszystkim zajmuje, ponieważ ty nie jesteś w stanie tego robić. If you react in anger, you're a bad person and you should be ashamed of yourself. A jak reagujesz złością, to jesteś złą osobą i powinieneś się siebie wstydzić. And no matter if it's not your fault, if you do something goes wrong, you're going to be blamed for it. So you better be ready to adapt to that. I nieważne, co zrobisz, to będziesz obwiniany za to, więc lepiej się przygotować na to. And he carries tremendous shame and guilt that everything he does is wrong. I on niesie w sobie ogromny wstyd i poczucie winy, że cokolwiek robi jest złe. And he has no right to be angry or to express his needs. I że nie ma też prawa być złym i wyrażać swoich potrzeb. So gambling was one thing that allowed him to disconnect and feel like he had control. Więc to hazard w takich chwilach pomagał mu odzyskać kontrolę i nie czuć się tak, jak się czuł. So we begin to see how this accumulation of relational patterns and events begin to create a concept of self. Więc widzimy, jak ta taka kumulacja tych wzorców relacyjnych has created, A concept of self. To, jak osoba widziała samą siebie. And fixed gestalts about who I am and how the world is. I też doprowadziła do kształtowania usztywnionych gestaltów co do tego, kim osoba jest i jak wygląda świat. So hopefully that helps. Więc mam nadzieję, że ten przykład pomógł. So before we take our break, is there any thoughts, questions? Zanim udamy się na przerwę, czy są jakieś pytania, komentarze? Ja mam pytanie. Mm-hmm. There is a question. Mogę? May I? Powiedziałeś, że relacja w większości przypadków może może sprawić, że osoba przestanie być uzależniona, ale nie zawsze. Gabor Mate też opisuje dużo przypadków osób, które nie zrezygnowały ze swojego uzależnienia i które no po prostu umarły. To co tam się dzieje takiego, że relacja jest niewystarczająca? You've said that in most of the cases, the relationship is a healing experience for the person, or can make a person stop or give up on using a substance or on being addicted. However, Gabor Mate mentions that in his books as well, that there are people who don't give up their addiction and ultimately they die. So what happens in those cases that the relationship is not enough to heal? Yeah, and I just want to clarify that what I said is that we heal in relationships, not that relationships heal. And there's a difference there. Zaznaczyć tą różnicę, że zdrowiejemy w relacji, a nie, że relacja nas uzdrawia. To jest różnica. And that in that process of healing, possibilities of sobriety and healthier relationships and all those things are possible, but not guaranteed, of course. I oczywiście ta możliwość zdrowienia, trzeźwości jest możliwa, ale no nie jest gwarantowana. And yes, it does happen often with all addictive behaviors that even through this process of a healing relationship, people are not able to stop. I to często tak się dzieje w tych doświadczeniach z uzależnieniami, że osoby mimo tych doświadczeń relacyjnych nie są w stanie przestać. And the reasons are multiple, and they have nothing to do with good or bad therapy for the most part. I bardzo dużo różnych przyczyn tutaj jest tego. Nie chodzi o to, czy terapia była zła, czy dobra. For some people, the
possibility of living life and experiencing themselves is so overwhelming that they're not willing to go into it. Jak niektórych osób doświadczenie siebie samego i życie jest tak przytłaczające, że nie chcą w tym być. For some, that the power of that brief few seconds of pleasure is worth the trade-off, and they're unwilling to let that go. Dla niektórych ta moc tego doświadczenia, przyjemności, które trwa 2-3 sekundy, jest tak duża, że nie chcą z tego rezygnować. Sometimes the belief that there's a possibility for something different is just so impossible that it cannot happen. Czasami nie wierzą, że doświadczenie inne, zupełnie inne jest dla nich dostępne. Po prostu nie wierzą. And that's actually one of the most challenging things of the work that we do, that sometimes there are people that are not ready or wanting to get better or heal. I to jest też jedna z trudniejszych rzeczy, z którą spotykamy się w naszej pracy, że są osoby, które nie są po prostu gotowe, żeby to przestać. Which leads into a big part of what I want to talk about next, which is the bringing compassion into our relationships and being compassionate to the fact that, this person's pain, it's so overwhelming that there's no way out. I to będę o tym też mówił później, że w tej części pracy należy wnieść współczucie, dlatego że ból osoby jest tak przytłaczający, że nie ma drogi wyjścia. Yeah. To smutne, ale That's dziękuję sad. Ci za odpowiedź. But thank you. Yeah. Good question. Dobre pytanie. Any other thoughts, questions? Jakieś inne myśli, pytania? All right. So I have 41 minutes past the hour. So let's come back at 46. Wróćmy, mamy godzinę 41, 18:41, wrócimy o 18:46. All right. See you in a moment. Do zobaczenia za chwilę. All right. So let's continue on. Pójdźmy dalej. So as we begin to put some of this together, we begin to see, and Scarolina said earlier, some of the relationship between trauma and addiction as a way of, adapting, managing. So I want to talk a little bit more now in terms of the relationship between the two. I tak jak już składamy te wszystkie elementy w całość, wcześniej mówiliśmy o zależności pomiędzy traumą i uzależnieniem i rozumieniem uzależnienia jako przystosowania się i sposobu na przetrwanie w sytuacji. A teraz chciałbym powiedzieć trochę o relacji pomiędzy dwoma osobami. So in order to understand this, I'm going to make a little segue here. I żeby to lepiej zrozumieć, I'm gonna make, sorry. Like a little sidestep. Okej. To jeszcze robię krok wstecz. And I want to talk briefly about a couple of the basic needs that every child has. Opowiem trochę o podstawowych potrzebach, jakie ma każde dziecko. And I'm going to break it down into two that I feel are very important. I właściwie sprowadzę je do dwóch, które są, myślę, bardzo ważne. And in some way, include all the others. I w jakimś sensie zawierają wszystkie pozostałe. So the two basic needs that I'm talking about is attachment and authenticity. Te dwie podstawowe potrzeby, o których mówię, to przywiązanie i autentyczność. So what I mean by authenticity is the sense that I'm able to express my true self. Mówiąc autentyczność, mam na myśli umiejętność wyrażenia prawdziwego siebie. So a way of understanding is more in terms of the essence of who I am. Czyli bardziej chodzi o esencję tego, kim jestem. So I don't mean this sense that,
the authenticity of like, this is who I am and I don't care what people think and I'm just going to be me. That's not what I'm referring to. Nie mówię tutaj o takiej autentyczności, to jestem ja, nie dbam o to, co inni ludzie myślą, tak? To nie o czymś takim mówię. It's a much more closer to a sense of self that I could express my natural interest and emotions and sensations. Bardziej chodzi o takie poczucie siebie, kiedy to potrafię wyrażać swoje naturalne zainteresowania i emocje. So that's a vital human need that every child has. Więc to jest taka ważna ludzka potrzeba, którą ma każde dziecko. The other is the need to attach. Druga potrzeba dotyczy przywiązania czy tworzenia więzi. Now, attachment is linked to survival, right? We need an adult to take care of us. Przywiązanie wiąże się z przetrwaniem. Potrzebujemy osoby dorosłej, która o nas dba, troszczy się. So we need to attach ourselves to someone that can provide us with basic needs. Musimy przywiązać się do kogoś, kto zapewni nam podstawowe potrzeby, zaspokoi nasze podstawowe potrzeby. Of course, in that attachment, there's a sense of validation and safety and love and affection. Oczywiście w tym zawarte są takie potrzeby jak potrzeba bezpieczeństwa, miłości, bycia uznanym za ważną osobę. But in its most basic essence is this needing to be, protected because I cannot protect myself. Ale w swojej esencji chodzi o tą potrzebę bycia ochronionym, ponieważ jako małe dziecko nie jesteśmy w stanie sami siebie ochronić. But here's the challenge. If the need for attachment, it's much more important than the need to be authentic. I tutaj taka się pojawia trudność, że if it becomes more important, right? It is more important. Mhm. Tak, Yeah. że ta potrzeba więzi czy przywiązania jest ważniejsza niż potrzeba autentyczności. So I'll give you a quick little scenario to explain this. I przedstawię to, żeby to lepiej, opowiem więcej, żeby to lepiej wyjaśnić. So if you think of a young girl, let's say 5 years old, Jak sobie pomyślimy o małej dziewczynce, na przykład 5-letniej. and this little girl is very adventurous and likes playing outside and climbing trees, playing in the mud. I to jest taka odważna dziewczynka, która lubi zabawy na zewnątrz, zabawy w błocie. She likes being active and playing sports, and wrestling with her friends and things like that. Ona lubi aktywności sportowe i jakieś takie też przepychanki ze swoimi kolegami, koleżankami. So that's her natural, authentic self, right? This is the things that she enjoys to do and how she expresses herself. To jest jej takie naturalne, autentyczne self. To jest to, co ona lubi, to jest to, w jaki sposób się wyraża. So the parents of this little girl say, "Oh no, little girls are not supposed to act that way." Ale rodzice tej dziewczynki mówią, o nie, małe dziewczynki nie mogą się tak zachowywać. You're supposed to be sweet and proper and wear dresses and play with dolls. Musisz być miła, słodka, nosić sukienkę i bawić się lalkami. Good little girls don't go outside and play in trees and run around in the mud and things like that. Good girls behave properly. Grzeczne, małe, grzeczne dziewczynki nie wychodzą na zewnątrz, nie wspinają się po drzewach, nie bawią się w błocie, mają się zachowywać właściwie. So the underlying message that this little girl is getting is, in order for you to belong to this family, you cannot be you. Czyli przekaz, jaki ta dziewczynka dostaje, to taki, że jeżeli chcesz być częścią tej rodziny, nie możesz być sobą. You have to be this good little girl that your parents are describing. Musisz być tą małą, grzeczną dziewczynką, taką jak opisują ją rodzice. So that is the essence of shame. I to jest esencja, istota wstydu. Who you are is wrong. A to, kim jesteś, jest niewłaściwe, złe.
And of course, once in a while, the tree would be too interesting, or kids will be playing outside and she can't resist. So she just does what is natural to her. Say it again, sorry. Yeah. So once in a while, even though she's trying to be a good little girl, she'll see the tree or the boys are playing outside and she'll go outside and play. I czasami jakoś nie może się ta dziewczynka oprzeć tym różnym aktywnościom i robi to, co jest dla niej naturalne, czyli albo wchodzi na drzewo, albo bawi się z chłopcami, czy bawi się w błocie. Whenever she does that, she gets more messages about how that's being a bad girl. That's not what you're supposed to do. I jak to robi, to dostaje takie informacje zwrotne, jak złe jest to, co robi. And even though this is a very simplistic example, it begins to show us this how I begin to create the essence of who I am is wrong in order to attach. I mimo, że ten przykład jest uproszczony, bardzo dobrze pokazuje istotę tego, że to, kim jestem, jest niewłaściwe i rezygnuję z tego, żeby móc zachować więź. And if you add, aggression, condescending words, punishments, etc., then we begin to see how that shaping can be more damaging. A jak jeszcze dodamy do tego agresję, jakieś obraźliwe słowa czy kary, zobaczymy, jak bardzo ten wstyd może uszkadzać osobę. So eventually, this leads to a sense of disconnect from my body, my emotions, others in the world. I to prowadzi do tego, że osoba odłącza się od swojego ciała, emocji, innych osób i świata. Because the essence of being me, it's inappropriate, it's wrong, it's shameful. Bo ta istota, ta esencja bycia sobą jest niewłaściwa, jest zła. So then, as we begin to look at this, right, this is the best way I have of explaining it. Więc to jest taki sposób, jakiś najlepszy sposób do wyjaśnienia tego. On the blue side, we have traumatic, painful experiences, broken attachments, just things that are hurtful or painful. Ta niebieska linia reprezentuje te wszystkie trudne, traumatyczne i bolesne doświadczenia. And as I said before, pain and hurtful things are part of the human experience. So on their own, they're not going to be just disruptive or having a long-term consequences of addiction. It's just part of being alive. Jak wcześniej mówiłem, ból i różne bolesne doświadczenia są częścią życia, więc one same w sobie nie spowodują uzależnienia. No ból jest po prostu częścią ludzkiego doświadczenia. On the green side, we have pleasurable behaviors, substance, sex, doing good in school, whatever it might be, just things that I do that feel really good. No, po tej lewej stronie, czyli ta zielona część, to mamy te wszystkie przyjemne doświadczenia i zachowania, cokolwiek to nie jest, czy substancja, czy seks. To wszystko, co sprawia, że czujemy się przyjemnie, że jest nam przyjemnie. And in the same way, just doing things that feel good, that's not necessarily a problem or a pathology or kind of derail your life. I znowu, samo to, że wykonujemy jakieś czynności, czy robimy rzeczy, które są przyjemne, samo to w sobie nie sprawi, że jakoś wykoleimy się w życiu, że będzie to miało jakiś patologiczny charakter. But as that sense that I cannot be me in order to belong is experienced through painful, unprocessed experiences. Ale to poczucie tego, że nie mogę być sobą, to jest tym bolesnym, trudnym do przetworzenia doświadczeniem. And there's a sense that my pain cannot be spoken and it has to remain secret. I też takie poczucie, że mój ból nie może być wyrażony, wypowiedziany, że musi być zachowany, utrzymany w tajemnicy. And the essence that who I am is wrong. I że istota tego, kim jestem, jest czymś niewłaściwym, jest zła. So now this little girl is an adolescent and she's going to
preparatory school. I teraz nasza 5-letnia dziewczynka dorasta, jest już nastolatką i idzie do szkoły. So I have a quick question. What is the most important thing for teenagers? Mam takie pytanie, co jest najważniejsze dla nastolatków? Anybody can answer, just No, whatever ktokolwiek comes to mind. e, ma ochotę się powiedzieć. Grupy. Akceptacja grupy. Przyjaciele. The acceptance by the group, friends. Yes. Tak. Ale też wyodrębnienie się. Mm. Autonomy as well. Yeah. Yes. So number one, it's to belong. Więc po Right. pierwsze to jest przynależność do grupy. And yes, it's when, if all goes well, they begin to express who they are, the sense of self. I jeśli wszystko pójdzie dobrze, to osoba zacznie wyrażać to, kim jest. But if we have this sense that who I am is wrong and we carry this shame, Ale jeżeli mamy poczucie, że to, kim jestem, jest złe, niewłaściwe i nosimy w sobie wstyd, and I have all these things that no one should know, i noszę w sobie też te wszystkie rzeczy, o których nikt nie powinien wiedzieć, and this fixed beliefs that I am worthless or unlovable, whatever it might be, mam też takie utrwalone przekonania, że jestem nic nie wartą osobą i tak dalej. having the autonomy to express myself and needing to belong to a group becomes very threatening and scary. Jednocześnie ta potrzeba indywidualizacji i równoczesna potrzeba przynależności to mogą być zagrażające rzeczy. And there is one group that's always open for enrollment. I jest taka grupa, która zawsze jest otwarta na przyjęcie. And they're the kids smoking weed or drinking behind the school. I to są takie dzieci, które palą marihuanę albo piją zawsze za budynkiem szkoły. They don't discriminate. No one nie dyskryminują. Everybody's a friend. Każdy tam jest przyjacielem. This could also be academics. This could also be, doing well in sports. This could also be the opposite sex or whoever you're interested in sexually finding you attractive. Może być oczywiście środowisko akademickie, czy środowisko sportowe, czy osoba płci przeciwnej. Kimkolwiek się tam nie interesujemy i ktokolwiek nie uważa nas za atrakcyjnych. It's something that you begin to do that serves the purpose of finding belonging and numbing away the pain, and people don't need to see me. To jest wszystko to, co zaczynamy robić po to, żeby przynależeć i być widzianym przez inne osoby. So it's this functional, creative part where the trauma and the compulsive pleasurable behaviors begin to touch. Więc to jest takie funkcjonalne, twórcze przystosowanie, w którym trauma i te przyjemne, różne takie przyjemności, te zachowania przyjemnościowe zaczynają się ze sobą stykać. So at this point, we're not talking about a problematic behavior. It's just, whenever I smoke marijuana, my problems melt away and I'm more social. I don't have to worry about people liking me. Nie mówię tutaj o zachowaniach problematycznych, to jest taki moment, kiedy po prostu palę marihuanę, jestem bardziej towarzyską osobą i łatwiej wchodzę w kontakt. So for that brief moment is the best option I have to survive. Więc przez tę krótką chwilę to jest najlepsza opcja, jaką mam, żeby przetrwać. Unfortunately, what happens for some is that this relationship continues and it starts to become intertwined. Na nieszczęście dla niektórych ten związek tych dwóch elementów po prostu trwa nadal i one już są ze sobą splecione. And it gets to a point where I cannot survive without the addictive behavior. I osoba dochodzi do takiego punktu, że nie może już przetrwać bez
tego zachowania uzależniającego. And that's what we see as compulsive addictive behaviors. I to nazywamy kompulsywnymi zachowaniami uzależnieniowymi. I had a client once that was using heroin every day. Miałem takiego klienta, który zażywał heroinę codziennie. And she said to me, if I stop using, I will die. To była klientka i powiedziała, że jak przestanie używać, to umrze. What was evident is that if she continued using, she was hurting herself. But for her, the death that she was talking about was not physical death, it was emotional. To oczywiste jest, że przy zażywaniu marihuany ona sobie szkodziła, ale kiedy mówiła o śmierci, nie miała na myśli tej śmierci fizycznej, tylko emocjonalną. Because she would have to face all the pain and the trauma and all those things that she didn't want to talk about. To musiałaby się wtedy zmierzyć ze swoim bólem, traumą, z tymi wszystkimi rzeczami, o których nie chciała mówić. So for some, this sense that if I stop using, life will be unbearable. It's impossible to trade it. Więc dla niektórych to poczucie, że no nie mogę przestać zażywać substancji czy kontynuować tych zachowań, bo życie staje się nieznośne. And the last part, one more, sorry, the last bit. It's impossible to bear it, to separate that and be in life. Dla osób nie jest możliwe rozdzielenie tych dwóch elementów. So in the case of this young woman, the pleasure, the enjoyable part of the heroin only lasted a few seconds. W przypadku tej młodej kobiety przyjemność, jaką czerpała z zażywania heroiny, trwała tylko kilka sekund. And then because later came all the turmoil of needing to get more drugs and having to steal or sell her body or whatever it might be just to get enough money for more. Bo potem to, co następowało, to, że potrzebowała więcej, też musiała zdobywać pieniądze, sprzedawać swoje ciało po to, żeby móc zażywać. And that was tremendously painful. I to było okropnie bolesne. But she was willing a few seconds of pure pleasure and disconnect for the turmoil that came next. Ale ona wybierała te kilka sekund przyjemności versus to, co następowało później. And that other pain of having to go through the withdrawals and getting the drugs and all those things, that was pain that she could control in a way. Ponieważ ten ból, który się wiązał później z odwykami, to był taki ból, który ona w pewien sposób mogła kontrolować. Versus the pain that was real about her history. W zestawieniu z tym bólem, który był prawdziwy i pochodził z jej historii. So here is what we are faced with. I to jest to, z czym się mierzymy. And I would like you to take a moment and just put yourself in the shoes of the client right now. Poproszę Was, żebyście na chwilę znaleźli się w skórze klienta. So you're coming to see this therapist that somebody recommended because they're wonderful. Przychodzicie do jakiegoś terapeuty, który jest polecany i wspaniały. And you realize that you have this unhealthy relationship with this behavior that has become a problem in your life. I macie świadomość, że macie niezdrową relację z tym zachowaniem, które stało się problemem w Waszym życiu. And the invitation is, come and talk to this person. I zaproszenie dotyczy tego, żeby przyjść i porozmawiać z tą osobą. And stop doing this thing that has helped you survive for whatever 10, 20, 30 years. I wiąże się też z zaprzestaniem robienia tego, co robiłyście przez ostatnie 20 lat. So you could experience all the pain and sadness that you haven't experienced, and you could share every part of that with this other person. Tak, żebyście mogły doświadczać tego bólu i smutku, którego doświadczałyście przez całe życie i podzielić się tym z drugą osobą. Because eventually it's going to feel better. Ponieważ w
na końcu tej drogi poczujecie się lepiej. When you think about that, it's a pretty shitty invitation. Ale jak tak się dobrze zastanowić, to jest gówniane zaproszenie. However, we know something and why this is worth it. Ale my jednak wiemy, że to jest, no, że warto jest się tego podjąć. That we believe that there's a possibility of healing. Wiemy, że jest możliwość, istnieje tam możliwość uzdrowienia. And this journey of holding and exploring the pain is worth it. I że ta podróż związana z pomieszczaniem i rozpoznawaniem tego bólu jest tego warta. But the essence of that invitation is not wonderful, it's scary. Ale esencją, czy istotą takich spotkań, czy takiego zaproszenia nie jest to, że one są cudowne, bo one są straszne. So it's really important to be mindful of what we are holding and what invitation we're giving to people. Więc musimy być bardzo świadomi tego, z czym mamy do czynienia i do czego zapraszamy inne osoby. So you're probably wondering, so what can we do? Pewnie zastanawiacie się, co możemy zrobić. What can we offer in this, harsh reality? Co możemy zaoferować w tej trudnej rzeczywistości. So before I talk about that, I want to stop once again and see if there's any questions about any of this, any thoughts. Więc zanim przejdę dalej, też zapytam, czy są jakieś pytania i przemyślenia w tej sprawie. And also, if you don't want to, ask the question out loud, you could always write it in the chat. That's also an option. Też jest taka opcja, jak nie chcecie zadawać pytań na głos, możecie je zapisać w czacie. Okay, so let's talk about what's next if there's no questions. To porozmawiajmy o tym, co dalej, jeśli nie ma pytań. So one of the things that I'll be going much more in depth, and this is a bit of a advertising for the longer 2-day program. Jedna z rzeczy, którą bardziej szczegółowo omówię i tutaj teraz to jest zaproszenie do tego 2-dniowego warsztatu. Because we'll be covering what I call the compassionate relational model. Będziemy mówić o modelu, który nazywam modelem opartym o współczucie i o relacje. One of the components is really important in this healing process. Obydwa te elementy są ważne w procesie zdrowienia. Is bringing a compassionate element to the relationship. To jest wprowadzenie współczucia jako elementu relacji. And of course, I'm talking about our own compassion relational space with our clients. Oczywiście mówię o własnym współczuciu względem relacji, względem klienta, z którym pracujemy. And that sometimes it's challenging, but I think most of us that get drawn into this profession have a strong sense of this compassionate connection with humans. Czasami to stanowi wyzwanie, ale myślę, że większość z nas czasami nas znosi w jakimś takim perfekcyjnym kierunku co do odczuwania współczucia względem osób. However, the compassion that I'm referring to is not just about the one I offer, it's about the client's ability to hold compassion for themselves. Ale mówię tutaj też nie tylko o współczuciu, które ja wnoszę jako terapeuta do relacji. Mam na myśli współczucie, które klientka jest w stanie przeżywać, odczuwać sobie. Which is not the same as self-compassion. To nie jest tym samym, co samo współczucie. So I'm talking about
having the ability to have compassion for the self, for the client, to have compassion for themselves. Więc mówię o współczuciu wobec klientów, tak żeby oni mieli też współczucie wobec siebie. So in order for me to have compassion towards someone, what is needed? Czego potrzeba, żeby mieć współczucie wobec kogoś? Anyone? Ktoś ma jakiś pomysł? There is no wrong answer here. Nie ma złych odpowiedzi. Dla samego siebie. Jeszcze raz powiedzieć, bo ucięło. Trzeba mieć współczucie dla samego siebie. One needs to have compassion for themselves. Mm-hmm. Yes, you're on the right track. So in order for me to have just think about, for me to have just compassion, so the ability to have compassion towards someone. Let's think about it in that way. Pomyślmy What sobie, do I want that to be happen? czego Empatii? potrzebuję, żeby móc współczuć drugiej osobie? Empathy. No, też Mhm. takiego patrzenia na tą osobę jako kogoś, kto cierpi. Seeing the person as someone who suffers. Yes, and it's just the first part of that sentence actually. Właściwie to Seeing the person. pierwsza część twojej wypowiedzi, właśnie widzenie, patrzenie. Mhm. So you're all right, having to hold compassion for yourself, the ability to empathy, the ability to see the other as someone who has pain and it's human, but it actually the first part of that is seeing the other. Wszystkie osoby tutaj mają rację, jak mówicie i o empatii, i o współczuciu dla siebie, ale tutaj istotne jest to widzenie, patrzenie na drugą osobę. Not that it's not possible, but it's harder to have compassion towards someone that I don't see. Nie jest to niemożliwe, ale jest trudniej współczuć osobie, której nie widzę. Because even when I describe, for example, my client, and you might have experienced compassion in his words, you are seeing him in a way. Nawet jak ja opisuję swojego klienta, przedstawiam wam jego słowa, wy w pewien sposób go widzicie. But it's really hard to have someone that I cannot see. Ale trudno jest mieć współczucie wobec kogoś, kogo nie widzę. So part of needs to be fostered in order for the client to have compassion for themselves is for them to be able to see themselves. Czyli jedną z rzeczy, którą musimy rozwijać u klientów, tak żeby mogli mieć współczucie wobec siebie, to jest ta umiejętność widzenia siebie. That doesn't mean to love themselves. That doesn't mean to appreciate themselves. To nie oznacza kochania siebie, doceniania siebie, Or even to like themselves. czy nawet lubienia siebie. Because we don't like every single thing about ourselves. Bo nie jest tak, że lubimy każdą rzecz w sobie. And think about this for those of you that have children or someone in your life that you really love, or a niece or a nephew. I pomyślcie o tym, o osoby, które mają dzieci, albo jakieś osoby, które kochacie, czy bratanka, czy siostrzenicę. I have a daughter who's 16 years old, Mam córkę w wieku 16 lat. and I love her more than anyone in this world. Kocham ją najbardziej na świecie. If I had to, I'm more than willing to trade my life for hers. Gdybym musiał, to bym poświęcił dla niej swoje życie. But I don't like her all the time. Ale nie zawsze ją lubię. There's times that she's annoying Są takie momenty, kiedy ona jest wkurzająca and frustrating, i frustrująca. but I don't stop loving her. Ale nie przestaję jej kochać. And I can have compassion for her, Mogę też mieć dla niej współczucie. even though sometimes I don't want to talk to her. Nawet jeśli czasem nie chcę mieć z nią rozmawiać. So if the person that I love most in this world, I don't like all the time, how is it possible that I could do that for myself?
Więc jeżeli jest osoba na świecie, którą kocham najbardziej na świecie i nie lubię jej przez cały czas, jak to jest możliwe wobec siebie? So we're talking about making space for compassion, which doesn't mean like and think that I'm the greatest thing in the world all the time. Więc mówię o tym, żeby o wytworzeniu przestrzeni dla współczucia, a nie o tym, że jestem zawsze najwspanialszą osobą na świecie. Because actually, a big part of the healing process is to be able to speak the truth. W zasadzie dużą częścią tego procesu leczenia to jest ta umiejętność mówienia prawdy. And that speaking the truth, it includes the things that I have done that are hurtful to others or myself. A mówienie prawdy zawiera w sobie też mówienie o rzeczach, które zrobiłem wobec innych i są raniące. I worked with some soldiers at one point in my life, W którymś momencie swojego życia pracowałem z żołnierzami. and one of them had a really hard time with people calling him a hero and saying thank you for your service and all these things. Jeden z nich miał trudny czas, ponieważ inne osoby nazywały go bohaterem i to, że służy Because he said, w armii. sorry. He said that I did horrible things at war to other people. A on mówił o tym, że robił okropne rzeczy innym ludziom podczas wojny. And whenever I say that, the response is, but you did it for a good cause, and you did it to save your country or whatever it might be. A za każdym razem, kiedy to mówił, w odpowiedzi słyszał, że robił to w dobrej sprawie, po to, żeby chronić swój kraj. So he was not able to have somebody listen to his truth, which is that he felt horrible for having to hurt other people. I on nie miał nikogo, kto by wysłuchał go w jego opowieściach, że robił okropne rzeczy i ranił inne osoby. And he needed that to be acknowledged in order to be able to have compassion to himself. I on potrzebował, żeby to uznać, żeby mógł móc odczuwać współczucie wobec siebie. So when we're talking about developing compassion and being able to see who I am, it includes my truth in terms of the pain that I received, but also the mistakes I made. Więc mówię o rozwijaniu współczucia wobec siebie, ale też byciu w prawdzie, czy mówieniu o tym, czego doświadczyłem, ale również też o błędach, które popełniłem. Because human beings are flawed. Ponieważ jako ludzie nie jesteśmy bez skazy. So let me give you a brief little overview of what the model looks like. Teraz omówię krótko model. That's the picture of me and my wife. That's not what I was trying to share. To było zdjęcie mnie i mojej żony. There we go. Ten slajd. So, as I mentioned before, we will go into much more depthness of this for those that will be able to join us in June. Mówiłem, że pogłębimy rozumienie tego modelu podczas warsztatu, ktokolwiek będzie chciał wziąć w nim udział. But what I want to go over is some of these aspects of this idea of working in the healing process that are what I think it's the most valuable. Ale chcę omówić kilka aspektów, które są według mnie cenne w procesie uzdrawiania, leczenia. And this is what I think is the most important thing to grasp on, and I want to share that with you now. I myślę, że to jest to, co teraz powiem, jest najważniejsze do zapamiętania. So that way you don't have to be with me again, and you could just hopefully take this with you. Więc nie musicie się ze mną ponownie spotykać. Mam nadzieję, że to zabierzecie ze sobą. So the idea of this growing tree is this sense of how we heal and the process that is developed. Więc ten obraz tego rosnącego drzewa reprezentuje to, jak zdrowiejemy w ramach tego procesu. And when we think about, just a plant that needs to grow, the most important thing is that it needs healthy soil in order for it to grow. I jak sobie myślimy o roślinie, która musi wzrastać, to wiemy, że ona potrzebuje zdrowej gleby, na której może rosnąć.
which is the most important thing that we need to be aware of in a therapeutic relationship. I to jest rzecz, najważniejsza rzecz, której musimy być świadomi w relacji terapeutycznej. That we're providing enough ground for safety and for regulation and resources and enough stabilization. Chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa, stabilizacji, jak największej ilości zasobów i umiejętności regulacji. Because if there is no sense of safety and stabilization, we cannot do trauma work. Ponieważ jeżeli nie ma poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji, nie możemy pracować nad traumą. Another way of saying that is that people need to have enough sense of their adult self in order to heal. Innymi słowy, osoby muszą mieć wystarczające poczucie swojej części dorosłej, żeby móc zdrowieć. Because we heal from that sense of my resources in the present, then I could look in the past. Bo mówimy tutaj o zasobach, które są obecne w chwili bieżącej, żeby móc zajmować się tym, co w przyszłości. So once there's enough ground, we get to the part of the trunk that holds everything else. Więc jak grunt jest wystarczająco zasilony, przechodzimy do tej części pnia, which is to witness and communicate and validate the experience. w tej części jesteśmy świadkami doświadczenia osoby i komunikujemy się z nią i też nadajemy ważność jej doświadczeniu. This is a part of the therapeutic relationship that I think holds everything else. Myślę, że to jest taka część relacji terapeutycznej, która zawiera w sobie wszystko inne. So you think about what witnessing means. Jak sobie pomyślimy, czym jest to świadkowanie, być świadkiem, It's to be present with the other. to jest bycie obecnym z drugą osobą. It's to fully listen and be present and take them in. To jest pełne słuchanie osoby, bycie obecnym i przyjmowanie jej. For them to be seen by another. Tak, żeby osoba mogła być zobaczona przez drugą osobę. And also to listen with more than your ears and see with more than your eyes. I chodzi tu o słyszenie bardziej niż słuchanie za pomocą uszu i widzenie bardziej niż za pomocą oczu. It's a compassion, empathic connection. To jest współczujące, empatyczne połączenie. And for my pain to be witnessed by another, it's the most essential part of healing. I najbardziej istotną częścią procesu leczenia jest to, że mój ból może być widziany przez drugą osobę, że inna osoba może być świadkiem. But it's not just about witnessing, it's about communicating and letting the other person know what I see, what I acknowledge. I nie chodzi tylko o to bycie świadkiem, ale też komunikowanie tego, co widzę i uznawanie doświadczenia osoby. And in that, we validate the other's experience, which is to believe that what they're saying is true. Poprzez to uznawanie, wypowiadanie, komunikowanie tego, innymi słowy mówimy, że wierzymy, że to, co osoba mówi, jest prawdą. Our job is not to find the ultimate truth. Our job is to listen and validate what the other person is sharing. Nasza praca nie polega na odkryciu jakiejś absolutnej prawdy, ale polega na słuchaniu i nadawaniu ważności doświadczeniu osoby. I always say that I don't care if my clients lie to me. Ja zawsze mówię, że ja nie dbam o to, czy moi klienci kłamią w swoich opowieściach, Because that's the best way they have of expressing their truth. bo to jest najlepszy sposób, w jaki opowiadają o swojej prawdzie. And eventually, whenever they're ready, they might share what they didn't feel safe enough sharing. I w którymś momencie mogą poczuć gotowość i powiedzieć to, na coś wcześniej się nie odważyli. But in this holding that space for that pain to be expressed and be held, Please continue. so in order to create the space where that pain can be held, it's important to be able to be as present as we can.
I żeby móc zapewnić taką przestrzeń, która będzie obejmowała ten ból, ważna jest obecność, ważne jest bycie obecnym. which is really important to learn to stay quiet. I ważne jest, żeby nauczyć się milczeć. When pain is being shared, less is more. Jak osoba dzieli się swoim bólem, mniej znaczy więcej. We don't need to contaminate it with our words. Nie musimy zanieczyszczać tej przestrzeni swoimi słowami. We don't need to make it better. Nie musimy nic ulepszać. We don't need to provide encouragement. Nie musimy osoby niczego zachęcać. I mean, that might come later, but in that moment, it's about slowing down and being with it. Na to przyjdzie czas później, a w tym momencie trzeba powoli być przy osobie. So I work with this young man who is an amputee. His right leg was amputated. Pracuję z takim mężczyzną, młodym mężczyzną, którego prawa noga została amputowana. And he was born with a problem with his bones, and he had several breaks and surgeries. Od urodzenia miał kłopoty z kośćmi i dochodziło do częstych złamań, miał wiele operacji. So between when he was born and he was 18, he had over 45 surgeries done. Więc od momentu, kiedy się urodził, do wieku lat 18 miał 45 zabiegów operacyjnych. And when he was 18, he chose for his leg to be amputated so he could have freedom and not have to continue and to be in this never-ending surgery. 18 lat jego noga została amputowana po to, żeby nie kontynuować tych zabiegów. And he had enough of his leg left that he could walk with a prosthetic leg. No i zostawiono taką część nogi, żeby można mu zapewnić protezę, tak żeby mógł chodzić. So now he is 27, Teraz ma lat 27 and he kept on getting infections and problems with his stump. tam. Stump. So the Ja, ending of the ja się, sure. Okay. I zaczynają się wdawać infekcje w tej części nogi, która została nieucięta. So he went to see a doctor who said that they needed to operate again because there was a spur that was hurting him from the inside. I zgłosił się na wizytę lekarską. Lekarz powiedział, że trzeba będzie operować, ponieważ tam już coś się działo. And this doctor, in a very uncaring way, said, you would probably need to amputate the rest of the leg and you're just going to be in a wheelchair for the rest of your life. I lekarz w taki nieuważny sposób powiedział, że najprawdopodobniej będziemy musieli obciąć pozostałą część nogi. Without looking at x-rays, without looking at anything, just that's the first thing he said. To była pierwsza rzecz, jaką powiedział, a nawet nie spojrzał na prześwietlenie. So I had a session with him afterwards and he was in great despair, obviously. Ja miałem z nim sesję po tym zdarzeniu i oczywiście on był zrozpaczony. And he was talking about, if this happens, I'll rather kill myself. I on mówił, że jak do tego dojdzie, to że się zabije. He had been sober at this point. I'm going to go back to using drugs. My life is pointless. W tamtym momencie on akurat był czysty i mówił, że wrócę do zażywania. So all I did is that I sat with him, witnessed, communicated, believed him. I was with him. I didn't say a whole lot. I to, co zrobiłem, to po prostu byłem, słuchałem, wierzyłem w to, co mówi. Nie mówiłem zbyt dużo. I acknowledged his pain. Uznałem jego ból. I expressed that my understanding that based on those options, he would consider drugs or suicide as an option. You kind of acknowledge them, yeah, as an option. Yeah. Mm-hmm. I też to, co wymienił
jeżeli mówił o samobójstwie czy powrocie do narkotyków, też usłyszałem, uznałem te opcje. He did say that he was going to meet with 2 more doctors to get more opinions, No, powiedział, że się skonsultuje jeszcze z 2 lekarzami and he was going to wait until then to make a choice. i powiedział, że wtedy dopiero podejmie decyzję. But at the end of the session, there was something really special that happened. Ale pod koniec sesji wydarzyło się coś naprawdę niezwykłego. He said, I want to thank you for listening to me and not trying to change my mind. Powiedział, że dziękuję za to, że go słuchałem i nie próbowałem jakoś go przekonywać do czegoś innego. I really felt held and seen. Powiedział, że czuł się przyjęty i widziany. Because therapists that I've seen before have gone into, well, don't worry about it. Things are going to get better and you don't know and blah, 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 and trying to make me feel better. Ponieważ terapeuci, z którymi miał wcześniej do czynienia, próbowali go pocieszać, mówili, wszystko będzie dobrze i tak dalej. And that was never helpful. I to nigdy nie pomagało. So for me, that was a great essence of what I'm talking about, which is to just honor the pain and be with it and witness and communicate. So it's an active being, not just a silence being. Więc to jest istota tego, o czym mówię. Czyli to bycie świadkiem i komunikowanie. Chodzi o takie aktywne bycie, uznanie doświadczenia innej osoby i aktywne bycie osobą. It's not easy. Of course, I wanted to say all those things. To nie jest łatwe, bo oczywiście, że miałem taką chęć, żeby powiedzieć te wszystkie rzeczy. Of course, I wanted to say, oh, don't listen to this doctor, wait until the next one and all those things. Oczywiście, że miałem ochotę powiedzieć, nie słuchaj tylko lekarza, idź się skonsultuj z innym i tak dalej. And I had to hold myself back just to be with the discomfort that was there and honoring how horrible this situation was. I powstrzymałem się od powiedzenia tych rzeczy i siedziałem tam też z tym dyskomfortem, tak żeby uznać i oddać cześć temu, uznanie temu doświadczeniu, o którym mówił ten chłopak. Because here's the thing about pain. If I oversee and I overstep it, it doesn't go away. It just becomes chronic. Problem z bólem jest taki, że jak go jakoś przeoczę i pominę, to ból się utrwali i But będzie stałe. if it's expressed and it's held and it's processed, it does what it needs to do and it moves. Ale jeżeli on jest wyrażony, przetworzony, to wtedy się przetwarza i idzie dalej. So there's other aspects through the work here, of course, and you could see them there in terms of working with the body and exploring beliefs and emotional awareness and so on. To są jeszcze inne aspekty do pracy. Widać tutaj praca z ciałem i tak dalej, też badanie tych kluczowych przekonań i inne. And as valuable as that is, it's not as vital as what I just talked about. I o ile one są ważne, to nie tak ważne jak to, o czym powiedziałem. So I want to just share one more thing here with you in terms of what I believe it's the role of us, the role of the therapist and what we bring. Chcę podzielić się z wami jeszcze jedną rzeczą, co do której wierzę, że są ważne w naszej roli terapeutów. And this applies to coach, this applies to, nurse, this applies to whatever we do that's in the healing professions. I dotyczy to zarówno coachów, pielęgniarzy, pielęgniarek, jakichkolwiek zawodów pomocowych. Even doctors when they're willing to listen. No i też lekarzy, jeżeli chcą posłuchać. That we provide safety. To jest to, że zapewniamy osobom bezpieczeństwo. So I'm not talking about safety in terms of the space. I mean, that's part of it, or anything more in terms of our own willingness to create a safe space.
Nie mówię tutaj o takiej zapewnieniu tej przestrzeni, to też jest oczywiście część tego, ale mówię o takiej say it again, sorry, the last bit. Yeah, our own willingness to provide a safe space. Mówię o naszej gotowości do zapewnienia bezpiecznej przestrzeni. And safety is not the absence of threat. Safety is the ability to connect. I bezpieczeństwo to nie jest brak zagrożenia, ale to jest umiejętność łączenia się. So when I'm talking about our responsibility, safety is not to make the other person feel safe. It's to be willing and open for contact. Więc jeśli mówię o bezpieczeństwie, to nie chodzi o zapewnienie tego, żeby druga osoba się czuła bezpieczna, tylko ta gotowość do wchodzenia w kontakt. And when I'm talking about contact is that once again, we are responsible to be willing to be present for that to happen. I jak mówię o kontakcie, to my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby mieć w sobie tę gotowość i być obecni, aby mogło się to wydarzyć. However, a prerequisite for contact is vulnerability. Ale warunkiem do wejścia w kontakt jest bycie wrażliwym, bycie też podatnym na zranienie. So I have to be willing to be vulnerable with the other. Czyli muszę być gotowy na bycie wrażliwym przy drugiej osobie. So in the best way I can, I am present and I'm letting the person in and I'm willing to be showing parts of me. Więc w najlepszy możliwy sposób jestem obecny, przyjmuję drugą osobę i też pokazuję części siebie. And finally, hope. I mam nadzieję. And when I'm talking about hope, it's not this, oh, things are going to be okay and, don't worry, you're going to be fine. That's not hope. That's just blind optimism. I jak mówię nadzieja, to nie chodzi o te wszystkie rzeczy. A ułoży się, wszystko będzie dobrze. To nie jest nadzieja, to jest tylko ślepy optymizm. The essence of hope that I'm talking about is this sense that this is worth it. To tą nadzieję, o której mówię, jest takie poczucie, że to jest tego warte. When I say this is this moment, this relationship, I jak mówię to, mam na myśli ta chwila, ten moment, ta relacja, this person, ta osoba. and in some ways that humanity is worth it. I w pewien sposób ta człowiecza część, ludzka część jest tego warta. That despite the horrible things that we do to one another, Że mimo tych okropnych rzeczy, które sobie wzajemnie robimy, there's enough sense of love and connectedness that it makes it worth fighting for. że jest wystarczające poczucie miłości, podłączenia, że warto o nie walczyć. And even though there's moments of hopelessness that we all experience, I nawet jak są takie chwile beznadziei, których wszyscy doświadczamy, there's a sense that what I'm doing is meaningful and is worth continuing. że to, co robię, ma znaczenie i że jest warte kontynuacji. It's very common that our clients don't have the ability to hold hope. To bardzo często, że nasi klientki nie potrafią podtrzymywać w sobie nadziei. This is why I believe it's our responsibility to hold the hope. Dlatego uważam, że to naszą odpowiedzialnością jest podtrzymywanie nadziei. So I'm going to share with you one more poem from the same client. Pokażę Wam jeszcze jeden wiersz tego samego klienta, That puts this more in perspective. który też ujmuje ten aspekt. So as before, I'll share again the screen and read it out loud. Tak jak wcześniej też wyświetlę ten wiersz i przeczytam go na głos. Hopeful. At times, there's nothing but darkness.
z nadzieją. Czasami nie ma nic oprócz ciemności. There's no hope, so we drink and we turn to drugs. Nie ma nadziei, więc pijemy i sięgamy po narkotyki. A way to cope and numb our pain. But what do we gain? We grow to be insane. To jest sposób na poradzenie sobie i uśmierzenie bólu, ale co zyskujemy? But it's Zaczynamy odchodzić od zmysłów. But it's not too late to repair the damage, to heal our wounds. Ale nie jest za późno, żeby naprawić szkody i uleczyć nasze rany. We could find the light within each of us. There is good in every one of us. Możemy odnaleźć światło w każdym z nas. Jest dobro w każdym z nas. It may be difficult to find that light, especially after living in the dark for however long. Może być trudno odnaleźć to światło, szczególnie kiedy żyło się w ciemności przez nie wiadomo jak długi czas. I will admit I'm still trying to find peace myself. Przyznaję, że wciąż próbuję odnaleźć w sobie spokój. I have so much anger, and at times I resist recovery. Mam w sobie tak dużo złości i czasami opieram się przed zdrowieniem. I want to change, and I believe it's possible. It's even in range. Chcę się zmienić i wierzę, że jest to możliwe. To jest nawet w zasięgu. When we find the light and embrace it, it spreads from our souls to our heads to our hearts. Jak odnajdziemy światło i je przyjmiemy, to ono się rozpościera poprzez nasze dusze, serca i głowy. It's never too late to take control of our fate. Nigdy nie jest za późno, żeby przejąć kontrolę nad naszym losem. My greatest enemy whispers in my ear. He's manipulative, deceiving me for years. Mój największy wróg szepcze mi do ucha, manipuluje mną, oszukuje od lat. I'm afraid at times, but it's just a test. Czasami się boję, ale to jest tylko próba. I'm not different than the rest. We all have our battles, internally or otherwise. Nie różnię się od innych osób. Każdy z nas toczy swoją bitwę, albo wewnątrz, albo w inny sposób. How you fight your fight is up to you. I don't mean to preach. Jak ty toczysz swoją bitwę, to zależy od ciebie. Ja nie chcę tutaj prawić kazań. This is more of a reminder to myself. Don't give up. To jest bardziej przypomnienie dla samego siebie. Nie poddawaj się. So this is why it's worth it. I to jest po to, dlaczego to jest tego warte. So I want to take just some time and open our space for dialogue. Any thoughts, any questions, anything that you would like to share about your experience or Mamy jeszcze trochę czasu, więc otwieram przestrzeń do dialogu, jakiekolwiek myśli, pytania, czymkolwiek chcecie się podzielić z własnego doświadczenia. or anything else. Ja bym chciała się podzielić takim moim doświadczeniem pracy z osobą, która była uzależniona głównie od marihuany i jakby... So I'd like to share my experience of working with a person who has been addicted to mainly using marijuana. I to, co było trudne, to jakby dla mnie w pracy, i też jakby tutaj mam takie pytanie, jak sobie z tym poradzić, że ten człowiek jakby był cały czas skoncentrowany na tym, czy umiał w danym tygodniu przestać, jakby nadużywać tej substancji, czy nie umiał przestać, tak? Natomiast jakby właśnie
kontakt albo z tym, co się dzieje w ciele, albo właśnie z tą jego traumą był bardzo trudny. Mhm. So what I found difficult, and that would also be my question, how to cope with it. So mainly during the sessions, the person was able to share whether they were able to abstain from the substance or whether they were not able to abstain from the substance. And any contact with their own body or with the trauma wasn't possible. So I found it extremely difficult. Yes. So I think part of it is being able to, you know, honor that part of it, the role that it's serving for them. Jedna część to jest uznanie tego, że to jest coś, co służy osobie. And getting to understand more about their relationship with the drug. I też chodzi o dowiedzenie się więcej na temat relacji z substancją. So what I mean by that is, what benefit does it bring? How is it helpful? When did it begin? And what benefit did it bring back then? Mówiąc to, mam na myśli, jakie korzyści ma osoba z zażywania, jak to się zaczęło, jakie korzyści miała wcześniej. A lot of the times it's very common that even clients focus on the negative, you know, how it's impacting their life in a negative way. Bardzo często tak jest, że osoby się skupiają na tej negatywnej części, jaki wpływ substancja wywiera na nich. And that is valuable, but also how it's benefiting them is valuable. To jest oczywiście cenne, ale też cenne jest to, jakie korzyści mają z zażywania. Because then it begins to give a sense of the fullness of the relationship with the substance. Bo to nam daje dopiero pełny obraz relacji z substancją. And often whatever the substance is giving them cannot be replaced. I też to, co im daje substancja, że nie mogą tego niczym zastąpić. And that's important to be acknowledged. I to ważne, żeby to uznać. Also, the other part of this is that it does allow for us to begin to explore how is it impacting their life in a negative way, their reasons for wanting to stop. To też pozwala nam na eksplorowanie, jaki wpływ ma substancja w ich życiu w ostatnim okresie. So once we have, you know, what we gain and what we lose, I jak już mamy obraz tego, jakie mamy straty, a jakie korzyści, I'm always there's few things that I say to all my clients. I am not nice and I don't lie. zawsze mówię takie rzeczy moim klientom, że nie jestem miły i że nie kłamię. So if I say something that sounds nice, it's because I mean it. Więc jak mówię coś miłego, czyli mam na myśli to i się tym dzielę, But I also tell them that there is nothing that's going to be as quick and efficient as the marijuana in this case. ale też otwarcie im mówię, że nie będzie nic, co będzie tak skuteczne i szybkie w działaniu jak marihuana. Whatever it might be, relaxing, alleviating pain, numbing, whatever it might be. Cokolwiek by to było, co by znosiło ból. But we could explore other ways of managing life that would also not come with the extreme negative consequences that marijuana has. I też, jeżeli będziemy mówić o innych, też ekstremalnych sposobach radzenia sobie, że one też nie będą miały takiego działania, jakie ma marihuana. Which is also true. To też jest prawda. And I found that begins to create a little bit of space for considering, you know, life without it. Ja odkryłem, że to sprawia, że osoba jest w stanie jakoś przemyśleć i rozważyć życie bez substancji. The other thing that's important is that as this happens sometimes, you know, some of the pain, some of the trauma is talked about. I to kolejna ważna rzecz. Bardzo często tak się zdarza, że jak osoba mówi o swoim bólu, o swojej traumie, And it's important to acknowledge his presence, to acknowledge his relationship to the substances in direct or indirect ways.
I że ważne jest uznać relacje osoby z substancją w sposób bezpośredni, też nie bezpośredni. But we're still in that supporting phase and that building resources and not having enough sense of self. Ale nadal jesteśmy w tej fazie wsparciowej, gdzie dopiero budujemy zasoby, gdzie osoba nie ma takiego mocnego poczucia self. So this is not the time to go deep into the trauma work. This is not the time to do, deep into the story because it's going to be too much. I to nie jest czas na pogłębianie historii, wchodzenie w doświadczenie w te traumy, ponieważ to mogłoby być za dużo. So instead we focus on creating enough safety, enough resources, enough network in their life. Więc zamiast tego tworzymy więcej bezpieczeństwa, więcej zasobów, więcej sieci wsparcia w życiu osoby. Enough space for them to not be perfect in their recovery. Więcej przestrzeni na to, żeby nie byli doskonali w swoim procesie zdrowienia. And groups can be really helpful, especially during this time. I grupy mogą stanowić wsparcie, szczególnie w takim okresie. Group therapy and of course, 12-step programs can be beneficial in terms of providing just the sense that I'm not the only one. Czyli terapia grupowa, program 12 kroków mogą dać takie poczucie, że osoba nie jest jedyna, która ma ten problem. And even though 12-step programs are not for everyone, I think in the early phase, they do provide a valuable place for them not to be alone. I mimo, że ten program 12 kroków nie jest dla każdego, to uważam, że on może być wartościowy w tej wczesnej fazie we wspieraniu osoby. So I w those tym are just- poczuciu, że nie jest sama. Sorry, I got ahead of there. Okay. So those are some just general ideas. To takie ogólne pomysły. Dziękuję. Thank you. Ja mam też takie pytanie. Wspomniałeś o tym, że osoby, które doświadczyły traumy, czują często, że inni są bardziej dorośli, dojrzali, czują się jak dziecko, też odniosłeś się do własnego przykładu. I on akurat był zakorzeniony też w jakimś wczesnym etapie życia. Stąd moje pytanie, czy przy traumach, które miały miejsce w życiu dorosłym, również występuje tego typu zależność, jakie jest połączenie. Mam poczucie, że bardzo zaciekawił mnie ten temat. Ale już nie ma czasu, więc jakiś może trop chociaż, gdzie szukać więcej informacji. You've mentioned that people who experience trauma in their early age, they quite often feel not mature enough, not adult enough, and that they perceive others as bigger and more adult than them. You also refer to your own experience, which is embedded in the early childhood. My question would be whether, as for trauma experienced in adult life, is there any similar kind of link between them? Because I got interested in this topic, so maybe you could give me some ideas, some tips. Yeah, I think that often when there's trauma in adulthood, if you think about the dents in the can. Tak, odnosząc się do traumy doświadczonej w życiu dorosłym, jak wrócimy znowu do tego przykładu z tą puszką. So if we think about that big rock event once again. Znowu wyobraźmy sobie, że jest duży kamień, który oddziałuje na puszkę. A lot of the times, once you look behind the dent of the rock, there's a bunch of little dents there already. Jak spojrzymy na to wgięcie, jak dobrze się przyjrzymy, to już widać, że tam są małe, już wcześniej zaistniałe wgięcia. So of course, painful events that happen in adulthood need to be dealt as they're happening. Oczywiście te zdarzenia, które się wydarzają w dorosłym życiu, należy się nimi zajmować w tym momencie, kiedy one się dzieją. But often the difference between something being really painful and horrible versus traumatic. Ale czasami różnica pomiędzy tym, co jest bolesne i okropne, versus to, co jest traumatyczne. It's the concepts of self that I already had that shape how I see the event. To jest takie wyobrażenie, jakie osoba już ma, jak postrzega dane zdarzenie, już rozwinęła je wcześniej. So for example,
and I don't know if this fits to what you're thinking of, but somebody that I was working with that was in an abusive relationship as an adult. Więc dla przykładu, nie wiem, czy jakoś to się zgrywa z waszymi doświadczeniami, waszym myśleniem w tej sprawie, ale pracowałem z osobą, która była w przemocowej relacji. First, you needed to work on having enough sense of self and resources to walk away from that relationship. W pierwszym etapie osoba musiała zbudować, rozwinąć sobie wystarczająco dużo zasobów, żeby odejść z tej relacji. So it was working through that recent trauma in a way. Więc to by było jakby praca nad tą ostatnią, w pewnym sensie ostatnią traumą, świeżą. But as we continue in the therapeutic relationship, she began saying, you know, this always happens to me. This is what I deserve. Nobody treats me right. Ale w toku terapii odkrywaliśmy coraz więcej, że kobieta mówiła, że to się często jej zdarza, że tak jest traktowana i że nie jest warta. Dlaczego? I won't go too much into the details, but that eventually led to some fixed beliefs that she learned about herself from earlier experiences that then carry on and shape how she sees herself now. Nie będę teraz się w to zagłębiał, ale generalnie ona nabyła takich utrwalonych przekonań co do siebie we wcześniejszym etapie życia, gdzie były też obecne w jej dorosłym życiu i rzutowały na to, jak siebie widziała tu, teraz, w obecnym życiu. But I want to clarify something that's really important. The only reason that this earlier experience is meaningful. Say it again, sorry. The only reason that this early life experience is meaningful to explore in therapy. Chcę tylko powiedzieć, że o powodach, dla których warto jest eksplorować te ostatnie, świeże doświadczenia w terapii. It's because it's still impacting today. But you said recent experiences, right? No, that the only reason that it's worth exploring the old experience, okay. the childhood experience. Przepraszam, teraz jeszcze. Czyli warto jest eksplorować te doświadczenia, które wydarzyły się w dzieciństwie, dlatego że one nadal są obecne i oddziałują w teraźniejszości. It's because it still informs what's happening now. To nadal ma wpływ na to, co się dzieje teraz. And there's nothing to be gained from just looking and, all these people did all these things to me and this is trauma and that's why I have this. Czyli, że nie wystarczy po prostu mówić, te wszystkie osoby mi to zrobiły i tak dalej i teraz mam to, co mam. That just helps us understand. To nam po prostu pomaga rozumieć, co się wydarzyło. What's meaningful is that I realize that I could do something about it now. To, co jest ważne i to, co ma znaczenie, jest to, że muszę sobie uświadomić, że mogę zrobić w tej sprawie coś teraz. Does that make sense? Czy to jest jasne, zrozumiałe? Yeah. Thank you. Dziękuję. All right, I know that we're coming up on time, but I want to make sure if there's anything else left, anything that any questions, any thoughts, anything that you've been wanting to say and maybe holding back, this is your chance. Jesteśmy po czasie, ale być może jest coś, co bardzo chcecie jakoś powiedzieć, jakieś przemyślenia i jest na to teraz szansa. So if there's nothing there, if there is, please speak up. Jeśli nie ma żadnych zgłoszeń, jeśli coś jest, to proszę mówcie. But if not, I don't know if maybe Carolina, you want to share something about the June training or not? I mean, I don't know if you want to share what we're going to be doing and dates or whatever. Nie ma pytań, to może ty, Karolina, chcesz przekazać informacje na temat warsztatu w czerwcu? Tak, ja się nie mogę doczekać już warsztatu w czerwcu. Zapraszam też Was, jeżeli temat i ten sposób prowadzenia Rafaela Was zaciekawił. Warsztat odbędzie się w Łodzi, w naszej siedzibie Łódzkiej Szkoły Gestalt, na Piotrkowskiej 125 i to będzie od 16 do 18 czerwca. Szczegóły możecie znaleźć u nas na stronie.
To będzie 2,5 dnia pracy, pół piątku, sobota i niedziela, także będzie to sporo takiej pracy warsztatowej, dużo doświadczeń, jakby piątek jest przewidziany na taką część bardzo doświadczeniową, pracę z ciałem, sobota, niedziela też, no też można, wiadomo, trochę w innym kontakcie poznać temat, także bardzo Was wszystkich zapraszam. Mamy jeszcze kilka miejsc, nie za dużo, ale jeszcze kilka jest. Rafael, do you want me to translate all the details? No, that's fine. If I don't, All right. Okay. So, Rafael, thank you very much. thank Bardzo you. dziękuję, Rafael. Dziękuję, ja dziękuję. It was Yeah. wonderful being here with all of you, and I hope that you found the time with me here meaningful, and I look forward to meeting some of you in person soon. Wspaniale było być tutaj z Wami. Jeżeli uważacie, że temat, o którym mówiłem, ma znaczenie, to z chęcią się też z Wami spotkam na warsztacie.